Materiał, który oglądacie, powstał dzięki wsparciu patronów. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie z tej strony Żuraw z kanału żuraw.pl i dzisiaj powracamy po raz trzeci do uniwersum Warhammera, czwartej edycji Warhammera Fantasy Roleplay i będziemy kontynuować przygodę Noc Krwi, która nam się przeciągnęła z powodu długich, przeciągniętych starć do aż 3 sesji i dzisiaj sesja raczej finałowa właśnie tejże przygody. Ze mną są moi wspaniali gracze, dzisiaj w składzie nieco pomniejszony, bo nie ma z nami Filipa Perfekta, który wcielał się w Karela, ale z racji tego jak się wydarzyło na ostatniej sesji i w jakim stanie aktualnie jest jego postać, no to jego bytność na tej sesji przez znaczną część prawdopodobnie byłaby mało dla niego atrakcyjna jako dla gracza. Także zdecydował się nie pojawić na dzisiejszej sesji. Czy wróci w przyszłych sesjach, tego nie wiadomo. A jak się nie pojawi, no to sobie dokoptujemy kogoś czwartego do tego brydża na przyszłość. Zapewne się jacyś chętni się znajdą. Gdybyście byli chętni, to zapraszam na swojego Discorda, gdzie się możecie odezwać, że chcecie grać. To na pewno się coś znajdzie. Więc z graczy został nam Kamix. Siemka. Który wciela się w ucznia czarodzieja, w elfiego ucznia czarodzieja Naluna Adina. Później jest Everam. Siemanko. Chciałem jeszcze dodać, że on niedawno mistrz kija. Mistrz kija, tak. Elf, który lepiej walczy kijem niż czaruje, tak. Później jest Everam, tiktoker z Acoustic Charm profilu. Jako Theo Devin Schwarzbert, tani drań aktualnie. Ale już niedługo. I na końcu jest... Wieścisz jakąś zgubę? Nie no, a może awans społeczny na przykład. No chyba, że... Zobaczymy, co obiecuje. Tak, a na końcu jest Earl, który wciera się w Wolfganga Kindermachena, stróża aktualnie, ale z aspiracjami na nieco więcej. Tak jest, zawodowego ochroniarza. Poprzednia sesja na pewno przebiegała pod znaki sporej jatki w karczmie Człowiek w kapturze, czy tam w zajeździe Człowiek w kapturze. Ale zanim ktoś jeszcze nam przypomni, co się działo bardziej na tej ostatniej sesji, to jeszcze gwoli ogłoszeń parafialnych. Gwoli ogłoszeń parafialnych prowadziłem na swoim kanale za zbierane podczas oglądania moich streamów żurawsy 2 nagrody odnoszące się, nagrody kanału odnoszące się do streamów z sesjami gier fabularnych. Pierwsza nagroda jest dodawanie przerzutów, ułatwień do rzutów danej postaci lub całej drużynie przez osoby z czatu, a drugą jest oczywiście dawanie utrudnień. Obie kosztują tyle samo, po 10 000 punktów kanału i możecie dawać naszym postaciom właśnie bonusy bądź kary do rzutów. I teraz tak, co byście woleli za te punkty dostawać? Punkt szczęścia czy przerzut po prostu danego rzutu? Że tak powiem, ja jestem za tym, żeby to zależało od sytuacji. Na przykład. Nie wiem jak reszta. Żeby to było sytuacyjne, o. A ja ci powiem, jeżeli widzowie nie będą dyszeć do nas nienawiścią i rzucać tam kłód pod nogi, to już będzie dobrze. Więc co dadzą, to bierę. Aha. Dokładnie. Okay. Inaczej, jak to się mówi? Darowanemu koniowi się nie płacze prostą zębą. A my potrzebujemy ratunku, a nie kłód pod nogami. Dokładnie. Karel nam krwawi. I jeszcze z technicznych rzeczy to każda z waszych postaci odzyskuje punkt szczęścia do poziomu swoich punktów przeznaczenia. Czyli jeżeli wydaliście jakieś punkty szczęścia, to je przywracacie do poziomu takiego, jaką macie ilość punktów przeznaczenia. Czyli cały jeden. No i dobra, wróćmy do tego, co było na ostatnich sesjach. Czy ktoś streści mniej więcej, co się działo? W każdym zebraniu musi być tak, że ktoś musi zacząć pierwszy. No więc przybyłem, zobaczyłem i zwyciężyłem, to znaczy przybywszy razem z moim wiernym woźnicą jako ochroniarz pocztowy do tego pięknego, przesadzam z tym pięknego, do tego zajazdu Człowiek w kapturze. Zostałem tutaj podstępem zaprawiony czymś paskudnym, co zaszkodziło mi na całą noc. Kiedy obudziłem się rano, okazało się, że jestem zamknięty w wozowni. Na zewnątrz zamiast gwaru gości głucha cisza, a podglądając przez szparę zobaczyłem, że kręcą się jakieś typy. Te typy to te, co tu obok stoją i nie krwawią. No dobra, krwawią, ale nie do końca. Po dobijaniu się i licznych wrzaskach typy okazały się mieć resztki ludzkich uczuć, zatem
No każdym to wróć razie do wracam do opowieści. retrospekcji zatem wspólnie z nowo poznanymi towarzyszami zajęliśmy się ustaleniem dwóch bardzo ważnych rzeczy. Po pierwsze, co tu się do cholery dzieje, a po drugie, gdzie jest mój woźnica. Dobiwszy się, czy dostukiwawszy się obficie do głównych drzwi karczmy, zostaliśmy ofuknięci przez jakiegoś dziada, który podawał się za strażnika dróg i drugiego dosyć zamaszystych rozmiarów typa, który stwierdził, że jest tutaj oberżystą. Ponieważ poprzedni wieczór był trudny, za cholerę nie poznałem, czy to rzeczywiście był oberżysta, czy nie. No jakiś taki typ. No i cóż, powiedzieli, że zajazd został w nocy zaatakowany przez siły chaosu, które ewidentnie porwały resztę ludzi, których tutaj brakuje, w celu późniejszej konsumpcji, tudzież przeznaczenia do innych własnych chaotycznie orgiastycznych celów. Stwierdziliśmy, dobra gościu, ale gdzie jest woźnica, on był. I ponieważ tłumaczenia lokalsów nie za bardzo nam się spodobały i zaczęli dosyć mocno mącić, kręcić i próbować nakarmić nas prawie że przemocą za pomocą jakiegoś zaprawionego gulaszu, o tak to powiem. Nie do końca byliśmy przekonani, czy usiąść do poczęstunku, podczas gdy Karel poszedł na pięterko. Nie sam i nie z piękną kobietą, chociaż zwykle to z takimi chadza się na pięterko, tylko z takim typem nie za dużym, z wytrzeszczonymi oczyma, który zdawał się być jednym z głównych przydupasów mister oberżysty. Kiedy tylko wspomniany wyłupiastooki przydupas wskazał mu jego pokój i wydawało się, że zniknął sobie, Karel postanowił poszukać, jak na górze sprawy się mają i czy rzeczywiście nikogo tu nie ma i na nikogo się nie napatoczy. Napatoczył się na łóżko pełne ciał w skrawionej pościeli, a zanim zdążył zareagować, wyłupiastooki wyskoczył i władował mu w słabiznę spory kawał żelaza, powodując, że Karel nie za bardzo jest już funkcjonalny, przynajmniej przez jakiś czas. My tymczasem na dole bardzo się zaniepokoiliśmy, co tu się kurde szflaszka dzieje, zwłaszcza słysząc z góry jakiś łomot. No i doszło do takiego fatalnego zbiegu okoliczności, w wyniku którego my w zasadzie żyjemy, a wszyscy pozostali, którzy okazali się być niecnymi złolami, jakby mniej. Jeśli chodzi o nas, to z kolei kupiec, którego towarzyszami byli pozostali nasi bohaterowie, to Devin i Nadine, jak również świętej, może przesadzam z tej świętej pamięci, ale nie wpółżywy Karel. Kupiec chyba też, mam wrażenie, albo się przeniósł na łono Abrahama, albo jest, co ja gadam, Sigmara, albo jest bardzo bliski tego łona. Tymczasem Teodewin, dziarsko operując mieczem, kiedy już skrwawił ostatniego dziada, postanowił zajrzeć do piwnicy. W piwnicy okazało się, że jest jeszcze jedno bydlę, które rzuciło mu się na plecy, ale Teodewin nie takim bydlętom dawał radę, więc zaszlachtował je dziarsko, no i mniej więcej w tym momencie skończyliśmy. Tak. Znaczy nie, jeszcze bardziej nawet skończyliśmy na tym, że Teodewin odkrył w piwnicy ślady krwi wiodące gdzieś do ukrytej w piwnicy dodatkowej jakby klapy zamaskowanej, która wiedzie gdzieś głębiej pod piwnicę, ale tam postanowiliście już na poprzedniej sesji nie schodzić, więc zebraliście się z powrotem w głównym pomieszczeniu karczmy, żeby przemyśleć swoje kolejne posunięcia i w tym miejscu właśnie zaczynamy dzisiejszą sesję. Co panowie robimy? Dalej. Nie, no ja wam mówię, chłopy, tam na dole, tam, gdzieś, jak są ślady krwi, to ktoś krwawił. To Albo paskudne, coś. co ci na plecy skoczyło, to krwawiło, czy nie? Teraz to krwawi, ale zanim ci skoczyło Teraz na tak, plecy, wcześniej nie. To nie No była właśnie. krew tego rzezimieszka. Ja bym to pooglądał. Tam coś musi się... Musimy się ważniejszego tam dzieje. udać w takim razie. Może tam jest twój woźnica. No, gdzieś Albo musi ja- być. Albo jego ciało tam jest. Po prostu. Nie byliśmy jeszcze w stajni, bo do tej stajni nie weszliśmy. Pamiętacie, konie się płoszyły, pewno stamtąd wylazło to paskudztwo na pajęczych nogach. Tak, to stamtąd na 100% wylazło to paskudztwo, ale możemy to sprawdzić, natomiast ja bym chwilę odpoczął. No ja Się też. troszkę zregenerował. Bo Moje nie wiadomo, lekcje- co nas czeka w tej piwnicy i w to, co jest za tym ukrytym wejściem. Ale by było Prawdopodobnie- dobrze by było, słuchajcie, żeby podczas tego odpoczywania mieć oko na tę klapę, bo jak nam coś stamtąd wylezie, A może? to w razie czego zamykamy klapę i stawiamy na niej coś ciężkiego albo coś w tym stylu, co? Dokładnie tak. Dobry pomysł, no. A ja tak jeszcze zasugeruję, jak będzie jakaś kolejna potyczka, na pewno będzie coś bite, to kupcie mi trochę więcej czasu, a ja się postaram w końcu zrobić to, co do mnie należy, czyli magiczne sztuczki zrobić. Dobra. Od tego w końcu jestem.
To stój z tyłu, nie Dobrze, daj się Nalon, trafić. tylko nie pchaj się od razu w wir walki, tylko staraj się trzymać troszkę z tyłu, bo na razie to widzę, że kaczesz do gardeł, to trudno też cię, że tak powiem, osłonić. No, A. jasne, spokojnie. A, jeszcze jedna sprawa, o której zapomniałem wspomnieć na początku, odnośnie przewag, których głosowanie odbywało się w odpowiednim kanale tam na Discordzie. W wyniku głosowania zapadła decyzja, że wracamy do przewag indywidualnych z podstawowego podręcznika do młotka. Z tym, że odnośnie ich mam jeszcze swoją propozycję takiej jakby domozasady, pewnego house rule'a, że każdy przewagi zdobywa indywidualnie zgodnie z tym, jak opisane jest w podręczniku, ale moja propozycja jest taka, żeby do tego dorzucić pewną modyfikację zasad podobną do tego, co było proponowane w przypadku przewag grupowych, czyli że za te przewagi zbierane indywidualnie można sobie kupić kilka rzeczy. Ja tam zaproponowałem na kanale, gdzie ja mam ten kanał? Dobra, tu zaproponowałem, żeby na razie 3 propozycje, że za 1 punkt przewagi, żeby można było wyrwać się z walki w zwarciu i mieć możliwość biegu w tej samej rundzie o pełną swoją szybkość biegową. To jest jedna rzecz. Druga, a za 2 przewagi, za 2 punkty przewagi, żeby można było przekazać 1 punkt przewagi innej postaci w drużynie. Czyli na przykład, jeżeli ktoś tam nazbierał sobie dużo przewag, bo jest dobry w walce wręcz, mógł przekazywać na przykład przewagi słabszym postaciom, żeby podratować je w krytycznym momencie. I trzecia opcja, za 4 punkty przewag, tak jak było w dodatku pod bronią, kupić sobie dodatkowy atak lub akcję główną w rundzie. Czy wam takie rozwiązania pasują, czy po prostu zostajemy stricte czysto przy przewagach indywidualnych? Mi Ja pasuje. jak najbardziej. Im więcej możliwości, tym więcej możliwości bierzemy. Dokładnie. Dobra, więc wprowadzamy taką domozasadę, żeby to wybrzmiało. Jeszcze Opcje. takie pytanie, w którym momencie te przewagi ewentualnie można przekazywać? Podczas swojej rundy? Czy... Tak, znaczy jeżeli chodzi o przekazywanie punktów przewagi, no to można to zrobić nie w swojej rundzie, ale przed rzutem wykonywanym przez inną postać. Okej. Czyli na przykład Nalun będzie coś się bronił przed atakami wręcz kogoś i wtedy możesz na przykład, mając kilka przewag, możesz powiedzieć, że wydajesz 2, żeby dać mu jedną przewagę do obrony, żeby miał większe szanse na przykład się zasłonić, czy Dobra. uniknąć. Nie? Natomiast pozostałe te przewagi typu ucieczka z walki wręcz bądź dodatkowy atak, no to wiadomo w swojej rundzie możesz wykupić. Nie? Pytanie za 3 punkty, czy możemy się tym dzielić? W sensie na przykład Everam jedną przewagę, ja drugą, żeby z tych 2 dać jedną komuś trzeciemu. Nie, to już po jakby 2 przewagi z jednej postaci trzeba wydać. Okej. No dobra, więc wracamy z powrotem do tej sytuacji. No to co? Chwila odpoczynku w celu regeneracji. Tak jak Wolfgang zasugerowałeś, przestawmy tam tą dużą skrzynię, jedną z tych skrzyń, które stoją, żeby się zabezpieczyć troszeczkę przed ewentualnymi nieproszonymi gośćmi. No i odpocznijmy chwilę. Czyli Theodewin z Wolfgangiem bierzecie jakąś skrzynię i próbujecie, znaczy chcecie zastawić tą zamaskowaną klapę na wszelki wypadek, tak? Tak. Nie, tą klapę na górze już nawet, co tu jesteśmy w kuchni. A, na górze w kuchni, okej. Dobra. Tak, bo jak coś zacznie wyłazić ze środka, to go tu zamkniemy i niech sobie siedzi w piwnicy i poczekamy na lepszą okazję, wsparcie czy cokolwiek. A tu są takie Rozumiem. 2 duże, o tu jest na przykład taka duża skrzynia, więc powiedzmy, No. że tą. Okej, spoko, więc ja bym poprosił ciebie, Wolfgangu i Theodewinie, o rzut, tylko sobie zobaczę, czekaj, na jaką umiejętność. Widzę, że tu nasłuchiwania nie ma, więc na percepcję, ale to będzie rzut z poziomem trudności -20, trudny. No to wszystko usłyszałem. O, byłeś lepszy, 5 poziomów porażki, a nie 7, to jakoś brzmi. Więc bezproblemowo bierzecie sobie dosyć ciężką skrzynię i ustawiacie na klapie. Obok. Nie, plan był taki, że jak coś zacznie obok. łazić, to wtedy dopchniemy. Jasne, odstawiacie sobie obok. Na razie w karczmie panuje cisza, o ile nie liczyć chrapliwego oddechu nieprzytomnego Karela i pojękiwania waszego mocodawcy Klausa Braunhofa, który poraniony
po walce z mutantami ledwo zipie. Mam takiego pomysła. Ja się tam na tych mutantach i innych paskudach chaosu nie znam, ale jak taki nie żyje, to nie żyje, a nie że zaraz stanie. Raczej nie żyje, martwy mutant to martwy mutant. Też się nie znam, więc nie mogę ci odpowiedzieć. A weź tym mieczem sprawdź każdemu, jak głęboko można mu pogłębić oczodół. No popatrz. No i tak będzie pewniej. O, Bezproblemowo penetrujesz oczodoły, upewniając się, że martwi są na pewno martwi. Towarzyszą ci tylko odgłosy pewne takie mlaskające, wtedy kiedy wsadzasz i wyciągasz ostrze broni w czaszki pokonanych wrogów. No, teraz to już na pewno nie żyją, nawet jeżeli tliła się w nich jakaś iskierka żywotności. No dobrze. siedzimy tak z tymi trupami tu, czy je wyniesiemy gdzie na gnojownik? Jak uważacie? Ja Znaczy, bym... To można... No bo tak siedzimy, a tutaj obok takie... Ale że tak powiem, raczej nie dotykać mutanta, bo można się jakiegoś syfu namawić. Chyba że pójdziemy na górę, tam są pokoje, można się legnąć na chwilę. Dokładnie. Ja mogę trzymać wartę albo co, mnie nawet nie zdążyli drasnąć czy co bądź, ale rannych mamy. No, szczególnie ci ranni potrzebują trochę odpoczynku. Dobra, chodź zaniesiemy Wolfgang ich na górę. Dobra, to Nalon, ty pilnuj tych klapy, jak co to drży japy, że trzeba skrzynkę przesuwać. Dokładnie. Dobra, no to ja będę miał oczy szeroko otwarte na to tajemnicze wejście. Będę taki... Czyli gdzie te trupy chcecie zanosić? Nie, trupów nie ruszamy. Nie chcemy, rannych Nie. na górę chcemy, tam były pokoje. Tak, Okej, bierzemy dobra. Karela i bierzemy naszego pracodawcę, czy jak czyli... Czy nie Klausa. pamiętam. Klausa. Klausa, no. Ja biorę Klausa i wynoszę go Tak. na górę do łóżka. On powinien być, nie wiem czy on jest przytomny, bo on na pewno nie, on na pewno on- przeżył, tylko On jest przytomny, tylko jest mocno poobijany, bo on miał ranę nogi jeszcze z poprzedniej starcia ze zwierzę ludźmi, a teraz jeszcze rzucił się na mutanta i dostał trochę w pierdol, więc jest dodatkowo jeszcze poobijany. chodź Klaus, zaniosę cię do łóżka, to trochę odpoczniesz. On tak, Jak Karola na tej samej zasadzie, na plecki. no Karel to ci bezwładnie, wiesz, zwisa jak worek ziemniaków, tylko jest nieco cięższy od worka ziemniaków. No zanosicie ich na górę, a w międzyczasie Nalun, co ty chcesz robić? Nasłuchuję, czy coś właśnie nie próbuje się wydostać z tego pomieszczenia, z tego podklapy. Jako, że jestem długouchy, no to mam dużo lepszy słuch niż pozostałe rasy. No i To w ciemności widzisz jeszcze, nie? To rzuć na percepcję, ale tak samo test jest trudny. Widzenie w ciemności, tak? Nie, chodzi mi o percepcję, w sensie ona okej. bardziej pod względem słuchowym, nie? Dobra, trudny, tak? Minus 20, okej. O kuźma. O, zaczęliśmy. No przepraszam cię Słuchaj, bardzo, ty Rudy. miałeś tylko 4 poziomy porażki, więc najlepiej z nas wszystkich. Krytyczna porażka, absolutnie nic do ciebie więcej nie dociera, słyszysz tylko tam z góry kroki ciężkie swoich towarzyszy, którzy zanoszą najbardziej poszkodowanych w tym starciu do łóżek, a później wracają. Natomiast Znaczy ja bym nawet nie wracał, tylko bym na chwilę sobie też legnął, nie? Żeby się Aha. zregenerować tam na No, górze. od razu wam powiem, że jak będziecie chcieli odpoczywać tak, żeby coś tam próbować odzyskać ze swojej żywotności i tak dalej, no to minimum 4 godziny musicie sobie tak w łóżkach pozalegiwać, bo Czy ktoś ma coś przeciwko temu, żebyśmy 4 godziny odpoczęli? Nie. Mogę spokojnie trzymać straż, mnie nawet nie drasnęło. No to tak zróbmy. to sobie kliknijcie. A, dobra, łóżko jest tu. Przy żywotności na głównej zakładce jest ikonka łóżka. Odpocznij i odzyskaj żywotność. I sobie to rzućcie. Na przeciętny, tak? Mhm. Oho, mam pecha. No i nie wyleczyłeś się. To się nie aplikuje automatycznie, ja sobie muszę to chyba odjąć. Znaczy, Nalun akurat miał porażkę, więc on nic nie wyleczył. Ale ja mam 8 ran wyleczonych, czyli tak naprawdę do fulla. No to tak, no to... Tylko właśnie zastanawiam się, ale tu nie ma chyba możliwości, żeby to z automatu dodać, przynajmniej nie widzę. Słuchajcie, myślę, że teraz ruszymy. Wolfgangu, coś widziałeś, coś słyszałeś? No Czy więc raczej właśnie, spokój? słuchaj, jak oni 4 godziny leżeli plaskiem i odpoczywali, to ja tam nie siedziałem jak ta pipa, bo przecież zakwitłbym z nudów. 2 rzeczy na pewno chcę zrobić. Po pierwsze mam latarnię sztormową, w związku z No. czym rozpaliłbym ją i spuścił na linię do piwnicy, żeby tam było trochę jaśniej, bo ja nie widzę w ciemnościach, więc jak tam coś Aha. zacznie ewentualnie się dziać, to wolałbym to widzieć.
więc ustalmy, że tam jest światełko. Dobra. Po drugie, ja siedzę naprzeciwko takiej fajnej, dużej skrzyni. Zajrzę, co jest w tej fajnej, dużej skrzyni, którą będziemy zasuwać klapę w razie czego. No to w fajnej dużej skrzyni są przede wszystkim jakieś naczynia, drewniane miski, talerze, sztućce, Jak co, banki. przydadzą się, żeby rzucać nimi w łeb temu, co będą wchodzili po schodach. Natomiast jeżeli kiedy spuszczałeś lampę na dół do piwnicy, to poproszę cię o jeszcze ponowny rzut na percepcję, ale tym razem na -10. Problematyczny. Ja jestem Okej. bardzo zajęty tym, co się dzieje, więc nie. Tak, bardzo jesteś zajęty tym, co się dzieje, więc dalej do twoich uszu nie dociera nic poza Chapaniem z góry. Tak, chrapaniem z góry i jakimiś powiewami wiatru przedzierającymi się przez szpary w deskach, czy przez nieszczelne okiennice. Mijają te 4 godziny i wstają twoi znajomi, twoi nowi towarzysze. Elf, który medytował, najwyraźniej wyrywa się ze swojego letargu, ale nie wygląda jakoś bardzo inaczej. Nadal wygląda na zmęczonego i poturbowanego. Za to po tych 4 godzinkach drzemki Theodewin złazi na dół, przeciągając się i ziewając szeroko, ale wygląda jakby jeszcze przed kilkoma godzinami miał normalny dzień pracy i nic specjalnego się w jego życiu nie działo. No, chłop wygląda prawie jak nowy. To Cicho było, głucho było, nic się nie działo, chłopy. To co, ruszamy. To jest. Karelu, ty chyba nie wyglądasz jak ktoś, kto by chciał z nami iść. Mimo, że widzę, że się ocknąłeś. Zostań tu i odpocznij jeszcze. Możesz jakby co pilnować, bo może kto będzie do bramy kołatał. Nowi goście do karczmy przyjdą, do karczma. Mogą przyjść. No, chętnie popilnuję, bo wybaczcie, ale to starcie z tym mutantem prawie pozbawiło mnie mojego nędznego żywota, więc... Miejcie oczy szeroko otwarte i zostańcie tu z Klausem. A my pójdziemy sprawdzić, co kryje się Chyba nawet w w wyrku jest na górze wciąż, nie? No to będę chyba za Klausa nie rzuciłeś. Tylko, że za Klausa... czekaj... No nie, zdam. Te 90 No, się sypią. Więc Klaus no nie wygląda dużo lepiej, jakby te 4 godziny jakoś niespecjalnie mu pomogły, no ale koleś jest dosyć mocno poharatany, noga jego no będzie leczył jeszcze długie tygodnie i będzie chodził jeszcze długie tygodnie o kulach i być może nigdy nie, jeżeli nie dostarczycie się do Ubersrejku albo do jakiejś chociażby większej miejscowości przed Ubersrejkiem i nie odwiedzicie jakiegoś Cyrulika czy innego felczera, to z jego nogą może być nieciekawie i władzy może w pełni w niej już nie odzyskać. No ale, co No działacie to na razie dalej? nic nie poradzimy. Na razie idziemy na dół, Czyli do piwnicy, tak? Tak, do piwnicy. chodźmy razem. Co może pójść nie tak, jeśli wejdziemy do piwnicy? Kartofli zabraknie, wiadomo. Tak, schodzimy do piwnicy, a tam ołtarz rytualny, nie? Jakbyś mi jeszcze włączył jakąś wizję, byłbym wdzięczny, bo widzę ściany, ale na przykład chłopaków to nie, póki jestem wybrany. Dobra, czekaj. Ta lampa tu się świeci, więc zakładam, że tu jest dobra widoczność teraz, nie? Tak, więc... Czekaj, ja sobie tu źródło światła postawię. Więc widzicie zamaskowaną, wpasowaną jakby w płyty podłoża klapę, która nie ma uchwytu jako takiego, tylko taką dziurę, że trzeba było wsadzić palec albo dwa i tak złapać i podciągnąć do góry. Teraz jeszcze raz wszyscy sobie rzućcie na percepcję, ale już +0, będąc przy niej bezpośrednio. Theodewin słyszał, Wolfgang nie słyszał i Elf bardzo słyszał nawet, więc Theodewinie i Nalunie dociera was zapewne przez powietrze niosące, przyciskające się przez tą niewielką dziurę w tej klapie, dociera do was jęk zduszony, jakby trochę płaczliwy. Tak jakby gdzieś poniżej pod tą klapą ktoś był, być może potrzebujący pomocy, być może ranny, a być może tylko kolejna poczwara, która swoim jękiem chce zwieść was i potem z ciemności zaskoczyć, wbijając swoje szpony, pazury, kły w wasze miękkie człowiecze ciała. Co to było? Słyszeliście to? No ja słyszałem. Tak jakby ktoś wołał o pomoc? Albo wręcz płakał. Ja nic nie słyszałem. Może to twój woźnica? To chyba Ale wychodzi spod klapy. Ale pamiętajmy, że to może też być pułapka. Tak czy inaczej. Drejapę po prostu, tę dziurę. Jest tam kto? Drzesz się, jest tam kto i tylko słyszysz takie zduszone. Może ma Węzi kłopot z tam kto. Kawałek brechy by trzeba albo jakiegoś czegoś, żeby tę klapę podnieść i już.
Tu się pełno jakiegoś pewnie w piwnicy tełatajstwa, to nie problem. Na znaleźć. górze przy kominku był pogrzebacz na przykład. Mógłbyś No wziąć. tak, no, albo zobacz, te skrzynie co tu są, mają zabite wieka, więc pewnie czymś odbijają. To coś jest. Jakiś... No, jakiś kawał łomu czy czegoś. Pchanie łap w dziury nie jest zawsze najlepszym pomysłem, ale łom możemy. Otwieramy? Otwieramy. To ja otwieram, a ty Weram bądź gotów, jakby co wyskoczyło z zębami, to go w łeb. Dobra, trzymam rękę na rękojeści twojego miecza. A ja trochę z tą za wami zaczynam już zbierać magię. Ty już Nalon zacznij dokładnie channelować. Dobra. Mhm. No to Więc Wolfgang łapie jakiś łom, który leżał tutaj przy skrzyniach służący do odbijania hufnali, którym zbite były wieka tych skrzyń. Wsadza go bezceremonialnie w dziurę w klapie, robi dźwignię, podważa i klapa prawie że bezszelestnie podnosi się do góry. Widać, ktoś o nią dbał i o to, żeby nie skrzypiała i nie wydawała dźwięków podczas otwierania. Uderza w wasze nozdrza zapach zatęchłego powietrza, mieszanka stęchlizny, a także odór jakby gnijącego mięsa, Mięsa? Aha, o kurde. plus metaliczny posmak krwi, może też pot, a także Pytanie, czy to bardziej śmierdzi jak pod zapachem zgniłego jaja, czy coś takiego? nie, ale możesz rzucić sobie na percepcję plus 0. To, bo muszę przeskoczyć. Kurde, jak ten brak drugiego monitora bardzo przeszkadza. Możesz sobie kartę postaci spopapować za osobną zakładkę i to ci pomoże. Nie, mieszanka zapachów jest dla ciebie zbyt jakby intensywna i ciężko ci rozpoznać konkretne, ale na pewno troszkę z tej piwnicy pod piwnicą, czy tego podpiwniczenia wali lekkim smrodem. Na pewno stęchlizny, a pewnie i czegoś gorszego. No i ciemno tam jest. Ja się wzdrygam, spluwam siarczyście i tutaj jest ta lampa, którą miał Wolfgang. Tak. Więc chciałbym ją opuścić tam na dół, żeby zobaczyć, co jest w pobliżu. Ona jest na linie, bo tak samo była spuszczana tutaj. Dokładnie. Klapa nie była niczym zamknięta, żadnym skoblem, ani niczym takim, więc jak nic nie wyskoczyło, to albo nie chciało, albo nie mogło. Spuszczając latarnię po klapie, widzicie, że prowadzi od niej niewielka drewniana drabinka w dół i w miejscu, gdzie latarnia się opuszcza, widzicie klepisko. Raczej takiej ubita ziemia, bo wymieszana z jakimiś drobniejszymi skałami, czyli bardziej już to wygląda na jakąś jamę, może jakąś jaskinię. I w świetle latarni widzicie, że w najbliższym kręgu światła nie widać nic jakby konkretnego, ale zdaje wam się, że z prawej strony od klapy, czyli gdzieś stąd, nie, w podziemiu, że jakby biła jakaś lekka łuna, ale to bardziej Nalun może dostrzec, że faktycznie tam gdzieś w głębi musi się na dole palić jakieś światło, delikatne, ale jakieś jest. I z lewej strony znowu, od lampy, słychać stąd jakieś takie już teraz głośniejsze, zduszone jęki. No i na razie tyle. Żeby zobaczyć więcej, to ktoś by musiał zacząć schodzić po tej drabince i wtedy z drabinki się porozglądać po... Czy ta lampa na linie, ja mogę ją na dole jakby osadzić? Tak, możesz ją posadzić. Dobra, to osadzam ją cały czas trzymając linę, ale lampę sobie kładę na dole i zaczynam schodzić. Jednocześnie trzymając... Cześć. Poczekaj, może niech oni wyjdą, tak lepiej będzie. Myślisz, że są w stanie? Możemy Jak zawołać. nie, to chociaż podejdą pod ten... Ej! Kto tam jest na dole? Podejdźcie do światła! Ciule! Krzyczysz głośno, ale odpowiada ci tylko znowu zduszony jęk. A może oni mają Ranni albo problem? powiązani, albo coś w tym stylu. Albo wycięte mają języki też. A i ręce też ucięte, patrz, nie weszli po drabinie, nie próbowali, nie podchodzą. Ranni albo powiązani, moim zdaniem. Jak nie zejdziemy, to się nie przekonamy. No to Chyba nie schodzimy. mamy innego wyjścia, nie? Mhm. Ubezpieczajcie mnie z góry, jakby co. Dobra, Theodewin, schodzisz po drabince. Schodzisz po drabince i twoim oczom ukazuje się dosyć zatrważający widok, bo z jednej strony, z lewej, gdzie za drabinką, tutaj gdzieś widzisz dwie rzeczy. Pierwszą jest stos ciał zrzuconych na kupie, zmasakrowanych, zakrwawionych, zbezczeszczonych.
Stąd bije ów smrodliwy, duszący zapach zbierający cię na wymioty. A nieco dalej za nimi znajdują się dwie dosyć spore klatki z żelaznymi prętami, w których powiązani jak barany na rzeź siedzą jacyś ludzie. Mają... Okej, a z drugiej strony? No. A z drugiej strony widzisz wyrysowany na klepisku pentagram połyskujący mroczną poświatą, przyprawiającą cię o drżenie serca. I jeszcze jedna rzecz. W środku tego pentagramu stoi figurka półmetrowej długości, przedstawiająca obrzydliwą postać wykonaną z zielonkawego kamienia. Jak się patrzysz na nią, zdaje ci się, że tak potrząsasz głową, bo masz wrażenie, jakby przyciągała twój wzrok, a też jakby zdawała się poruszać. Chociaż kiedy próbujesz się na tym skupiać, to masz wrażenie, że powietrze wokół niej drży i się rozpływa, migocze i otacza ją takie delikatne wiry wielobarwnego światła. Wokół tego pentagramu w rogach są poustawiane świece, z których unosi się delikatny dym. Wygląda to na jakiś obrządek rytualny chyba. Są tu jacyś ludzie martwi, od nich tak capi pewnie i w klatkach. Jest Ale też ten jakaś obrządek- jest jakaś figurka na pentagramie, tak jakby się ruszała, ale nie jestem pewny. Trochę jest ode mnie oddalona. Tam jest otoczona jakimś światłem. Nie wiem co to jest. Elfie, ty się Może- znasz na tych wszystkich. No właśnie, chciałbym sprawdzić, więc chyba będę musiał tam... Nie no, schodzimy na dół, niezależnie od okoliczności. Jak zszedł jeden, to schodzimy wszyscy. Dokładnie. A ja się przejdę... Klapę zostawiamy otwartą czy zamkniętą? Otwartą, na górze są nasi. Jakby coś się działo, to nas zawołają. Jak O. przyjdzie uciekać, to też łatwiej będzie uciekać, jak klapa otwarta. No chyba, że ktoś jeszcze nas zaatakuje z góry. Nie wiadomo kto tam jeszcze jest. No to sumie wtedy jest- musiał być cichaczem zarżnąć Karela. No tak. Teraz, On miał tam kiedy coś. zeszliście na dół, to widzicie, że faktycznie to, co powtórzyłem już wcześniej Teodewinowi. Jeżeli chodzi o klatki, to znajduje się w nich kilka osób, w tym Wolfgangu w jednej z nich rozpoznajesz woźnicę z twojego dyliżansu. A poza tym poznajesz też prawdziwego, ubranego w strój oberżysty, najprawdopodobniej gospodarza tego zajazdu, który razem z jakąś... Znaczy tutaj się lampa świeci, nie? Mhm. I on jest związany razem z jakąś kobietą i dwójką osób w biednych ubraniach, najprawdopodobniej jakichś służących. Dobra, to co by się nie działo, to na wszelki wypadek trzeba szybciej niż wolniej. Z drugiej strony, jak przez 4 godziny nic ich nie zwarło, to pewnie teraz też ich nie zerże. Niestety na stosie ciał też rozpoznajesz ciało drugiego woźnicy oraz trójki pasażerów, którzy podróżowali z tobą tym dyliżansem, więc już nie masz za bardzo kogo ochraniać. Dobra, ta brecha, którą otwieraliśmy klapę, to jeżeli mam ją przy sobie, to super, jak nie, to chycę na górę po nią, bo te klatki trzeba połamać i wyciągnąć ludzi ze środka. Chyba, że one są uprzejmie tak zrobione, że nie trzeba ich łamać, tylko można je otworzyć, bo nie wiem, co skobel mają na przykład. Tak, one mają skobel, ci ludzie są związani i chyba, raczej niespecjalnie mają ochotę się ruszać, jakoś nikt się na te klatki nie rzuca, nawet na wasz widok. Nie wiem, czy są otumanieni, czy są tak zrezygnowani, czy ktoś im spuścił srogi w pierdol i nie mają siły, ale sytuacja nie wygląda wesoło. Natomiast jeżeli chodzi o ciebie na Lunie, Właśnie. Próbuję zidentyfikować, co tu się od Janie pawliło z tym pentagramem. dobra, co ty masz za umiejętności? Na pewno naukę magię. Wiedza, magia mógłbyś rzucić ewentualnie. No. Tak, na wiedzę magii możesz rzucić. I pytanie, panie kolego. Trudność testu. +0. Plus 3 sukcesy. Wiesz co, ktoś tu, najprawdopodobniej mutanci, na których natrafiliście w karczmie, to byli przy okazji wyznawcy plugawego boga chaosu Tsincha i to jego figurka przedstawiająca jedną z jego plugawych form stoi w centrum pentagramu i emanuje złą energią osnowy. Ewidentnie ktoś tutaj odprawiał rytuał ku czci Tsincha i najprawdopodobniej ci biedni ludzie mieli być ofiarą dla plugawego boga zmian. Chociaż tak się zastanawiam, czy Tsinch był zadowolony zawsze z tego, jak mu się składało ofiary z ludzi? To bardziej
bardziej pod Slanecza mu pasowało. Tak myślę. Ale no, panowie, ktoś to coś odwalił. Skoro i tak jestem magiem i w ogóle, i wiemy z jakim zagrożeniem się mierzę, więc mówię, że to figurka przedstawia jednego z 4 wielkich potęg przeciwko ludzkości. Czyli chujstwo. Powiedz mi, można to Tak. bezpiecznie skopsać, nie wiem, zamazać te krechy czy co, czy lepiej niech se tak stoi? Najlepiej spalić całe miejsce z pentagramem i z figurką. No ja wiem, ale to na razie, żeby się nie okazało, że my będziemy ludzi na górę taskać, a z tego gówna coś wylezie. To wy się zajmujcie ewakuacją ludzi, a ja tu będę zabezpieczał te rzeczy. No dobra, no to na pewno, niezależnie od okoliczności, ja otwieram klatki, przecinam więzy. Jeżeli ci ludzie są w stanie chodzić sami, to dobrze, jeżeli nie, to będziemy ich wynosić, przynajmniej ja, zgodnie z zasadą najlżejsi na początku. No to dobra, rzuć na atletykę. Kobiety, dzieci i inni tacy. Rzuć na atletykę, czy ci uda szybko te klatki rozbroić. No ja myślę, że ja podszedłem do jednej klatki, a Wolfgang do drugiej. Jeżeli masz ze sobą ten łom, no to masz plus 10 do rzutu. Nie ma takiego. Pamiętaj, że tutaj w Warhammerze w tej chwili plus 20 to jest przeciętny rzut. No. Ale nie, premię dostajesz, modyfikator plus 10. A, okej, dobra. A, zapomniałem, że są takie rzeczy jak modyfikatory. A trudność jaka? Trudność plus 0. Czyli to wymagający test, żeby łomem otworzyć drzwi klatki, rozumiem. No wiesz, musisz użyć sił, nie? Proszę bardzo, używam Wow. sił na zamiary. 3 poziomy sukcesu, No i rozpizgałem pięknie. klatkę w drobiazgi. Tak, jednym takim od razu wywaliłeś cały skobel. Chytaj chłopie ten kijaszek. Rzucam Weramowi i Znaczy Teodewinowi. Teodewinowi, przepraszam. Tak, Tam Teo. modyfikator Rzucam. 10 tak samo, nie? No to okej, Okej. on jeszcze, Teo Ja jeszcze, jeszcze bardziej. jeszcze szybszym ruchem pozbył się. Jak kurde. widzę, jak zwierzę, chłopie, Tak, 70. orientujecie się, że ci ludzie musieli chyba być struci tą trucizną, którą chcieli wam zapodać w jedzeniu, ponieważ wyglądają na bardzo otumanionych i takich głuszonych. Natomiast też niektórzy, szczególnie męska część tej ferajny, wygląda na to, że też nikt się z nimi tutaj za bardzo dobrze nie obchodzi, bo noszą też ślady jakiegoś pobicia, siniaki na twarzy i temu podobne rzeczy, więc tutaj trochę się nad nimi poznęcali, zanim ich zostawili w tych klatkach. Pytanie, panie mistrzu. Czy ja wiem jako mag, postać magiczna, jak na przykład odczarować, sprawdzić, co było rzucone nam przez ten pentagram? W sensie jakaś, nie wiem, czy to wiedza magiczna jakaś, czy cokolwiek, żeby, wiesz, może nie dotykać bezpośrednio tego miejsca, tylko swoim tym magicznym wzrokiem zobaczyć, czy coś, co było Znaczy, to wiesz, przywoływane. miałeś 3 sukcesy na test wiedzy, no to jeżeli są wyrysowane pentagramy, no to zazwyczaj w pentagramy służą do tego, żeby więzić coś, co zostanie przyzwane z osnowy, a raczej nic, co przychodzi z osnowy, nie jest przyjemną. Zwłaszcza Istotą. jeśli chodzi o demony Cincha. Tak więc jeżeli chcieli złożyć ofiarę, to najprawdopodobniej chcieli coś przywołać przez ten pentagram. Ale pytanie, i jeszcze inne pytanie. Czy ja mogę jakoś wybadać to miejsce jeszcze raz, żeby zobaczyć jak dawno był zrobiony ten rytuał? Czy nie ma takiej opcji? Nie mam takiej wiedzy jeszcze. Bo No to byś teoretycznie musiał jest- rzucić na percepcję magiczną z trudnością minus 10. Czyli tak, na umiejętności, percepcja, mamy zaznaczyć na percepcję magiczną, tak? Mhm. Na minus 10. Nie Czyli ma na minus problematyczny. Jest, problematyczny jest, minus 10. A, tak, nie ma plus 10. Patrz, No to wiesz co, no wygląda na to, że ten rytuał był przeprowadzony przed kilkoma godzinami, czyli gdzieś mniej więcej na krótko przed waszym przybyciem. czyli pewnie tamci musieli coś odwalić. A się teraz tego nie dowiemy, bo nie żyją. Możemy żyć bez tej wiedzy. A wiesz I co, tak by się nie przyznali, nie? wiesz co, teraz widząc tutaj posądzek Boga przemian, przepraszam, zmian, mam obawy, co tu mogło zajść. I co mogli przyzwać. Myślę, że jeżeli jesteśmy w stanie doprowadzić jakichkolwiek z tych ludzi do stanów, w którym będą mogli z nami porozmawiać, to się może troszkę dowiemy. Najpierw Wynieśmy ich ich, wyciągnijmy z piwnicy, na razie, a potem no. będziemy ich No doprowadzać. dokładnie. Tylko któryś w ogóle może chodzić samemu, czy wszyscy, w sensie No ja ich właśnie. oczywiście rozwiązuję z tych więzów, nie? Ty pewnie też, Wolfgang. Tak, tak. Tylko pytanie, czy oni są tacy właśnie średnio tomni, ale chodzą jak się ich podtrzyma? Czy to totalne zwłoki, trzeba ich wynosić? Część jest taka
nieprzytomna praktycznie, a część jest taka półprzytomna, że jak się ich podpiera, to chodzą, ale po drabinie no to trzeba by było ich właśnie bardziej pchać albo wciągać, żeby się wydostali na górę. Tak? No dobra, no to niech No idą. to robimy akcję, no. Kolejno. Proponuję najlżejszych najpierw. Tam jakieś kobiety mówiłeś, że były przynajmniej żona oberżysty czy coś. No to z najlżejszymi będzie najmniejszy problem. Grubasy na końcu, trudno takie życie. Mhm. A ty Nalun, w tym czasie co chcesz robić? Że tak powiem, może nie, że im pomagam, tylko cały czas mam... Królstwa pilnuj. No właśnie pilnuję tego posągu i w ogóle wszystkiego, co tutaj mogę jeszcze znaleźć, co było powiązane z rytuałem. O właśnie, przeszukuję to miejsce. Co może tutaj jeszcze być? Tam jest jakaś skrzynka z tyłu, widziałeś? Skrzynka? Gdzie? No, tu. No i patrzę, co Za to tym za ciulcem. Dobra, jeszcze wszyscy sobie rzućcie wymagający Oho. plus 0 test opanowania na widok tego posążku. Na pentagra... Jaka trudność? Plus 0. Zero. Plus 0, jo. Bardzo nie. A ja tak, patrz. Oj, ty bardzo tak. Imponujące No to sukces. Wolfgang dostajesz 1 punkt zepsucia. Jeszcze Theodewin. A ja dostaję 1 punkt przeznaczenia za to. Za ten ekstra rzut. Nie no, taki żarcik. Dziś nie widzę twojego rzutu. Jakieś 80 coś, ale się nie pojawiło. Że tak powiem, odhacz mikrofon zmutowany. Tak, mówię, że rzuciłem, ale się nie pojawiło. Bo może się zlagowało za Foundry. Foundry ma takie lagi często? F5 pomaga. No właśnie, No to zrobiłem. właśnie robię. Widzę, że tego rzutu nie ma, więc muszę go wykonać jeszcze raz. No to też dostajesz 1 punkt zepsucia. Natomiast jeżeli chodzi o tą skrzyneczkę, którą widzisz, faktycznie widzisz pod ścianą, właściwie bardziej nawet niż skrzynkę, to takie drewniane pudełko na lunie. Czy to pudełko mogłoby być pudełkiem dla tego posążka? Patrzę, czy to jest takie właśnie tej samej wielkości. Wiesz co? Nie, no mniejsze. Podchodzę. Co może się stać złego z otwarcia małego pudełeczka przy pentagramie z posążkiem Cincha? Może wynieśmy najpierw tych ludzi. Dobra, poczekam aż oni wyjdą. Bo nie chcę Okej. otworzyć puszki... Nie chcę otworzyć puszki Pandory wcześniej. No okej, dobra, no to wyniesienie tych ludzi zabiera wam kilka dobrych minut, może nawet kilkanaście, zanim uporacie się z wytarganiem ich wszystkich żywych, czy półprzytomnych, bądź nieprzytomnych do piwnicy, bądź nawet tam do głównej sali karczmy. No ale kiedy już się z tym Ja uporali? myślę, że jak my będziemy ich nosić, to Karel na górze może on jest wprawdzie, ja wiem, rąbnięty, ale żeby im podać kubek wody, czy potrzaskać po ryjach, żeby doszli do siebie, to może. No to on tam stękając, jęcząc i kuśtykając jest tam w stanie coś tam przy nich zrobić, nie? A on czasem nie jest medykiem? Nie, on jest traperem. Aha, brakuje medyka. Czyli cucik Dobra. bardzo trafiony. Robota zrobiona. Zobaczmy, co jest w tej skrzynce teraz może. Dobra, kto do niej podchodzi i... No to co panowie, mówicie, żebym czynił powinności jako magik? Ja się tam na tych magicznych ciulstwach nie znam. Jak powiesz, że to trzeba rozpizgać, to rozpizgam, a tak to nie ruszam cholerstwa. No to... Jo. Bum, cyk, cyk, otwieram skrzyneczkę. Ja sobie stanę Czekaj, gdzieś w okolicy tego pentagramu. Tutaj. O, Mhm. tak gdzieś. A ja sobie bohatersko stanę w okolicy drabinki. A ta skrzyneczka jest tu, o. I zakładam, że jak do niej szedłeś, to nie środkiem pentagramu kopiąc radośnie figurkę, tylko bardziej dookoła. Nie, bardziej właśnie tak okrężną drogą, że tak powiem. Ty nam coś powiedziałeś o tych pentagramach cokolwiek, czy my się tak... To mówię, że to jest pentagram, który posłużył jakieś kilka godzin temu, czemuś, pewnie jakieś przyzwanie, a ta figurka to jest posąg Boga Zmian. Czyli jednego wielkiego ciulstwa przeciwko ludziom. A te kreski, co tu są namaziane, to dobrze, że są, czy źle, że są? To mówisz o pentagramie, tak? No, ta gwiazdka taka. Nie, to nigdy nie wróży nic dobrego. No ja wiem, nie, ale lepiej, żeby cała ta figurka stała bez tego, czy ze z tym? Raczej, żeby Ona pomaga przyzwać, czy zamknąć w środku to, co wylezie? Właśnie, czy ta figurka właśnie służy jako pojemnik do przyzwanego demona, czy bardziej jako środek do tego? A to rzuć na wiedzę magiczną jeszcze, ale poziom trudności będziesz miał -10.
No nie, tym razem. Jesteś przekonany, że jest to naczynie dla demona. No to powtarzam, mówię na głos, że to jest prawdopodobnie pojemnik dla demona. Z demonem w środku, czy nie? No jak mówię, że pojemnik dla demona, to prawdopodobnie coś tam jest. Weź No tego właśnie. ciupa, nie ruszaj. Właśnie, czy ja mogę w sensie wyczuć magicznie, czy faktycznie jest tam demon? Czy coś, czy jakaś inna dziwna istota? Znaczy, no, rzucałeś na percepcję magiczną, no i ewidentnie czujesz, że to jest spaczone chaosem. Więcej ci nie mogę powiedzieć, no. A na razie to zostawcie, nie ruszajcie tego, bo nie chcemy, żeby jakaś skaza chaosu na którymkolwiek z nas się pojawiła. Ja się tylko zastanawiam, czy to jest dobrze, że to stoi akurat na pentagramie. Niech na razie stoi tam, gdzie stoi, bo jak ruszysz, to może się coś stać bardzo nie tak. Ustalmy jedną rzecz. Jakby coś się złego działo, to spierdzielamy i zamykamy klapę, tak? Tak. Jak najszybciej robimy taktyczny odwrót. Dobra. I ja w tym momencie otwieram przysłowiową puszkę Pandory. No i próbujesz otworzyć skrzyneczkę, ale ona jest zamknięta. Na kluczyk? Tak. Tylko pytanie, czy magiczny, czy normalny? I przy okazji jeszcze rzuć sobie test percepcji plus 20. No i pekło. Dostrzegasz, że za skrzyneczką jedna jakby z fragmentów kamiennej ściany jest obluzowany, tak jakby ktoś wyciągnął kamień ze ściany i potem wsadził go z powrotem, ale widać, że w tym miejscu było coś dłubane. Podchodzę do tej ściany. Znaczy to podchodzi, to właściwie jest za tą skrzynką tak jakby. No to wyciągam tę skrzynkę bardziej, biorę tą rękę i wyciągam ten kamień. No i co widzę? Widzisz, że za kamieniem jest skórzana sakwa. No to biorę. Okej, dobrze, więc rzuć mi proszę rzut na twoją zręczność. Poziom będzie minus 10. No nie. Wiesz Nie co? pyknął. Wyciągasz sakwę, ale zaraz za nią w twarz bucha ci chmura jakiegoś pyłu, gazu, czegoś takiego, oślepiając cię. Sięgasz, czujesz w oczach, wiesz, piekące, takie uczucie bardzo palące. Ślepniesz na chwilę, odrywasz się, wiesz, wstajesz na równe nogi i po prostu nerwowo cofając się wpadasz na pentagram. W tym momencie Najgorszy elf magik na świecie. W tym momencie cały ten pentagram oraz figurka, która się w nim znajdowała, rozbłyska takim gwałtownym światłem i nagle w miejscu figurki pojawia się obrzydliwa istota, wyglądająca na istotę z sennych koszmarów, które mogły nawiedzać szaleńców znajdujących się w przybytkach szali rozsianych po całym. Ma kilkoro rąk, morfujące się ciało, liczne kończyny, niesymetrycznie porozstawiane oczy, długaśny język wywalony z ogromnej uzębionej paszczy i chyba właśnie waszemu towarzyszowi elfowi udało się przyzwać demona z To osnowy. nie, że tak powiem, nie chciałem tego. Ty tutaj teraz stoisz tu. Jak to przeżyjesz, będziesz się mógł pochwalić, że przyzwałeś demona dupą. Zesrałem się na pentagramie I jak zwykle, Elfie, stoisz z tyłu. Bo jak żeby rzucać czary. to ja będę się próbował wycofać na bezpieczną odległość. Ty w tej chwili jeszcze dostajesz rzuć mi tutaj, ile miałeś poziomów porażki w tym teście? Zręczności 3 poziomy porażki. Na 3 rundy dostajesz oślepienie. Ojejku, jeszcze gorzej. Czekaj, gdzie ja ci tu Plan mam? był taki, żeby uciekać. Ja już jestem na 3. szczebelku i rozumiem, że wtedy widzę, że elf stoi i tak nic nie widzi. Czy my rzucamy na strach? Zaraz wam powiem, tylko tak. Strachulec będzie i tak pierwszy, natomiast ja muszę sprawdzić, czy wy rzucacie na strach. Tak, rzucacie na strach, tylko czekaj, strach. Czyli tak jak tutaj przy strachuncu pisze, strach 2, tak? Rzucamy na to. Tak, czyli musicie rzucać na opanowanie, musicie mieć 2 sukcesy, żeby zdać. Jaka trudność rzutu? Trudność rzutu jest plus 0. No nie. Nie, czyli macie wszyscy, jeżeli nie zdacie strachu, to 1 poziom paniki dostajecie wszyscy. I teraz tak, strachulec sobie rzuca się na biednego Kamiksa, na biednego Naluna
i cię atakuje. Ja paruję, czyli klikam na mnie ikonkę kostura, tak? Tak, na ikonkę miecza, kostur, no. Ty klikasz, jeśli chcesz parować, ale no... Tak. No, biorąc pod uwagę, że jesteś oślepiony, to jesteś w stanie w ogóle sparować? Tak, mam modyfikator minus 20. No zobaczmy, nie? Może mi się uda. Ikoma porażka, ale korpus, zalety parujące, ogłuszające. Nalun wygrał przeciwko Strachulec Cincha. Wygrałeś, więc... Odruchowo tak machnąłeś ręką i... Tak. Ale że tak powiem, ja lepiej słyszę niż widzę. Czyli dodaj sobie jedną przewagę do swojej postaci w tym momencie. Gdzie to mogę podpisać? Na zakładce walka masz takie coś jak przewaga. Dobra, No mam. dobra, tylko teraz sprawdzam, czy on ma jakiś pancerz gdzieś. W sumie dostaje 3 obrażenia. Jakimś cudem, mimo tego, że oślepiony Nalun wpadł na pentagram i uruchomił, przyzwał demona, to kiedy demon rzucił się na niego z pazurami, ten odruchowo machnął swoim kosturem i tylko taka energia osnowy po prostu jakimiś skrami fioletowego światła rozbłysła na pokrytym runami elfim kosturze, ale on tak zataczając się jakoś odgonił się od jego pazurów. Jestem tylko pytanie, czy on ma jakoś informację, ile on ma ataków w rundzie, ale chyba 1. 0, bo jest pacyfistą. Wiecie. Wszystkie demony Cincha są pacyfistami. Tak, nie wiedziałeś? To nie kornici. To nie kornici. Okej, dobra, to jest, więc teraz jest oślepiony, masz jedną przewagę. Czy ja na coś to mogę sobie wydać? No nie, jedną przewagę to możesz ewentualnie wydać na wyrwanie się z walki wręcz i jakąś ucieczkę w losowym kierunku. No to ja tą przewagę wykorzystamy, żeby spieprzyć trochę dalej. Tutaj, mniej więcej. Ale czekaj, nie, jesteś oślepiony, więc będziesz uciekał w losowym kierunku, jeżeli już. Więc Aha. będziesz rzucał K8 i określał się na róży 8 wiatrów, w którą stronę. Gdzie jeden Jedynka jest... jest na górze? Tak, jedynka jest na górze i zgodnie z ruchem wskazówek zegara, więc jeśli chcesz wydać tą przewagę na ucieczkę, no to musisz rzucić K8 i zobaczymy, w którą stronę będziesz uciekał. Rzucam. Ale te pytanie techniczne, ponieważ on No, co wydał... chciałeś? No. Prawie, bo to będzie no na dokładnie. lewo na skos, nie? Znaczy to Raz, będzie dwa, 2, 3, 4, 5, 6. Nie, to 7, będzie w stronę Strachulca To jest o liczbę, możesz uciekać o liczbę metrów faktycznie, równą twojemu biegowi. Nie 8. A ja mam pytanie techniczne, ponieważ on wydał przewagę na tę ucieczkę, to czy może akcję wykonać? Czy już... Może, ale to jaką akcję, będąc oślepionym, może wykonać? Żeby zaczął Splatać magię. No dobra, no to możesz splatać, tylko będziesz miał jakby utrudnienie potem do rzucenia czaru, bo nie widzisz celu, nie? No wiem, ale... To przesuń się. Ale pewnie i tak będzie channelował dłużej niż 3 rundy. No niekoniecznie, trzy bo ma rundy teraz czary magii prostej, to on może szybciej A, channelować. nowy lepszy Nalun, rozumiem, trzeba było tak mówić. Dokładnie. Ty się musisz przesunąć w lewo, czyli w kierunku Strachulca o 8 metrów. Bo czemu mi Wiarda to pokazuje? No bo to w yardach jest, wiesz? Miliardów, nie 8 metrów obojętnie, no to jesteś tu. Okej, no to dobra. I zacznę splatać. No to splataj to zaklęcie, które chcesz, nie? Tylko już nie masz przewag, musisz sobie przewagi skasować. Wiem, czekaj. Skasowałem sobie. Minus 10, modyfikator i trudność wymagająca, tak? Plus 0. Dobra, no to rzucmy. Rzućmy się z mostu. No proszę cię bardzo. O kurde, ale jaja. Dobra, splatanie pierwsze weszło. No i tyle, bo to koniec mojej akcji. 4 punkty sukcesu, nie? Tak, do magicznego pocisku potrzebuję jeszcze jednego i jedne 4 sukcesów. Okej, więc jest szansa, że rzucisz za jeszcze 2 tury, tak? Przejdzie ci ślepota do tego czasu, bo to jest pierwsza Dokładnie. runda, więc teraz Nalun, tylko teraz jeszcze panika, znaczy Wolfgang. Musisz wykorzystać ruch i akcję, aby uciec jak najszybciej. Aha, czyli właściwie to wszyscy Uciekamy. uciekamy. Nie można wykonywać testu, by otrząsnąć się z paniki. Jeżeli postać nie jest związana walką, to pod koniec każdej rundy może podjąć test opanowania. Okej, czyli rozumiem, ruszasz się na razie gdzieś tam, gdzie próbujesz uciec. No i po drabinie ewentualnie- piętro wyżej w takim razie. Stoję przy tej drabinie. Okej, dobra, czyli uciekasz piętro wyżej. Okej, dobra. I teraz rzuć na swoje opanowanie. I trudność 0. Tak. Nie. W Więc sumie dalej jak tak będzie... patrzeć na tą panikę i że Nalun też ma panikę, to chyba nie powinien zacząć splatać tego czaru, nie? No w sumie nie, bo powinien też rzucić na opanowanie. Następnym razem to zrobię. Chyba, że Znaczy nie, mówić rzuć jak. teraz na opanowanie.
Okej. Usuwamy te akcje rzucania, nie? Nie zacząłeś splatać. No chyba, że mu wyszło. Jak mu wyjdzie opanowanie, to se posplata. Ale opanowanie chyba na końcu. W Tak, sensie na po końcu rundy. wykonaniu Najpierw swojego się ruchu. ucieka. Okej. Dobra. Tak, Tak. no mam Udało nam się. Okej, czyli tobie się udaje ci się. Dobra, i teraz Wolfgang uciekł, nie opanował się, więc będzie uciekał dalej. I teraz Theodevi, najpierw uciekasz, a potem... No ja ja uciekam w stronę tego. Ty pytanie, czy ja mogę biec, czy jak to wygląda? Nawet, musisz biec, nawet jeśli... Czyli 2 razy dłuższy ruch, tak? Robię, czy... Tak. Czyli 16 yardów, no Do to drabiny akurat. tak, to dobiegam do drabiny. Wbiegasz na drabinę nawet. I wtedy się opanowujesz. I rzucam na opanowanie. Wymagający rzut, tak? A Nalun, jak zdjąłeś sobie stan, to dostajesz przewagę znowu, bo za zdjęcie stanu dostajesz O. przewagę. No, ja tak samo. No, Więc dostajesz dobrze też wiedzieć. przewagę, no. Kolejna runda, gdzie Strachulec znowu. Rzuci się znowu na maga. Strachulec będzie na ciebie szarżował, Wiedziałem. więc on szarżuje, ale masz przewagę, pamiętaj jedną. No to ja będę chciał się... Ile ma strachu? Nie mogę tego się zapytać. No to nie wiem. Będę uciekał dalej? Znaczy w panice nie jesteś, no ale możesz uciekać, nie? Tak, bo nie chcę stracić tego, co udało mi się splatać. To jest Więc sukces. on cię tam atakuje, więc nie wiem, bronisz się czy unikasz, co tam robisz? Paruję. Dobra, pamiętaj, że masz dodatkową przewagę, więc... Wiem. I tą przewagę próbuję na ucieczkę. Wygląda na to, że odgryzł ci lewerami razem z połową. Przegrałeś znacząco ten rzut. Pytanie, czy chcesz użyć punktu szczęścia, aby przerzucić? Tak, chciałbym użyć punktu szczęścia, żeby to przerzucić. To kliknij prawym przyciskiem i tam użyj punktu szczęścia, żeby przerzucić, bo na razie zarabiasz bardzo dużo obrażeń. Ale dalej wygrał, obrażenia 15, więc o jedno mniej w lewe ramię. Znowu dostajesz, więc zadaję ci obrażenia. Spadają ci do zera, dostaniesz krytyczne obrażenie, chyba że chcesz... Punkt przeznaczenia! Czekaj, tak, uniknięcie śmierci lub uniknięcie wszystkich obrażeń z jednego źródła, więc ewentualnie masz szansę wydać To punkty tak, przeznaczenia. Punkt przeznaczenia na uniknięcie tych wszystkich obrażeń. Okej, to dobra, ignorujesz punkty obrażenia i odejmij sobie punkt przeznaczenia, stały już niestety. No niestety. I już też nie będziesz mógł odzyskiwać punktów szczęścia, bo nie masz punktów przeznaczenia. No co, żyje się na elo. Te 15 punktów obrażeń ci z powrotem wraca. Że tak powiem, oszukałem śmierć. Na razie. Na razie oszukałeś. I to właściwie wyglądało tak, że ten strachulec do ciebie dopadł, ale twoje elfickie runy po raz kolejny rozbłysły na twoim kosturze i po prostu znowu tylko skrzesały się iskry, a ty tak znowu jakby zasłoniłeś się przed tym ciosem i po prostu demon nie mógł ci nic zrobić. Chciałbym tą przewagę wykorzystać również. Więc dostajesz kolejną przewagę w tym momencie. O, to mam 2 przewagi. To już masz 2 przewagi. Ale na razie chcę przewagę wykorzystać do ucieczki, bo ja jestem zwarciu teraz, tak? Mam rozumieć. Jesteś w zwarciu, więc żeby wyrwać się ze zwarcia, musisz wydać 1 punkt przewagi. No właśnie, i chciałbym to zrobić. Wydaję 1 punkt przewagi i wyrwam się z bliskiego kontaktu. No i chciałbym dalej splatać magię. Tylko dobra, wyrywasz się z walki, ale to gdzieś chcesz się poruszyć? Coraz bliżej wyjścia chcę. Okej, teraz chcesz To splatać... nie stałeś przy wyjściu. No teraz gdzie jest Wolfgang, to jest... Nie wiem, czy on wie, że stoi przy wyjściu. Bo Będąc oślepionym, nie? w sumie dalej powinieneś się rzucić K8, w którą stronę się poruszasz, nie? Aha, no tak. Dobra, rzuć No K8. no to rzućmy się. 1, czyli tutaj. Czyli ile yardów chcesz się przesunąć? Tyle aż wpadniesz na ścianę? Nie, bardziej chciałbym wykorzystać właśnie tutaj te kamienie jako ochronę przed To są takie kamienie na podłodze, tu się nie schronisz, po prostu odsuwasz się od demona, ale wpadasz na ścianę w tym miejscu i już dalej się nie możesz przesunąć. No i chciałbym sprawdzić Kapelki, magię. chowaj się za fugą. No, ale nie widzę nic, no to wiesz. A to wykorzystywanie, jeszcze pytanie, tych punktów przewagi do ucieczki, on nie mógłby po prostu normalnie uciec? Bez wykorzystywania punktu przewagi? Dzięki czemu... Byłem z Warszawy, więc musiałbym się wyrwać. Okej, czyli musiałby test zdawać, tak? Dodatkowy. Tak. Okej, dobra. I teraz chciałbym jeszcze w międzyczasie spleść magię. No to teraz splataj, no. Kurde, no. Pykło. Magiczny pocisk mam.
Ale to już Tylko nie mogę już nie zrobić. widzisz, co go wypalisz w następnej rundzie. No dokładnie. Jeszcze nie widzisz, Tak, co go nie. wypalić. Dobra, to teraz uciekający Wolfgang, który musi znowu się przemieścić, czyli zasadniczo chyba mogę Ja cię już byłem na górze. Ty jesteś na górze, więc cię stąd usunę. Mhm. Ewentualnie rzuć sobie na Opanowanie. na opanowanie. Opanowanie, dobra, rzuć. Nie, więc będziesz dalej uciekał. Okej, dobra, i teraz Theodewin. Tak, Masz, teraz masz, ja. masz jedną przewagę. Wiem. Za to, że się opanowałeś. No i widzisz, że jakimś cudem demon ganiający za waszym towarzyszem elfem jeszcze ciągle żyje. W sensie elf czy demon? I demon żyje i elf żyje, ale to tylko Do czasu, do czasu. na ślepo ucieka po Ja całej... wołam, ja wołam tylko Wolfgang! Elfowi znowu odwaliło coś. Pojebany ten elf. Trzeba go ratować i szarżuję na tego demona. Czyli mam dodatkową przewagę, nie? Znaczy no szarż zaznaczasz po prostu. I atakuję go. Co się robiło, przypomnij mi. Walka, broń ręczna, tak? Mhm. Zaznacz dziada i kliknij T, żeby w niego wycelować. Tak, bo nie jest zaznaczony przez ciebie na razie jeszcze. Dobrze, że to zauważyliście. Okej, dobra, A, bo nie. celujesz. Jaki to był rzut? Duży? Bardzo duży. 5. Piąteczka wypadła. No, no to Plus dobra, to plus 8 sukcesów. wygrywasz, zadając mu 13 obrażeń w lewe ramię. Dobra, no to zadajemy, ile obrażeń mu spadło. Jeszcze się trzyma, ale potężny cios przeleciał przez jego migotliwe, splątane z wirującego światła cielsko. Rozciąłeś je, ono na chwilę tak się rozwarło, ale później takie snopy wielokolorowego światła tak jakby zaczęły się ze sobą łączyć i to z powrotem, tak. Ale tak na chwilę jakby ten demon zamigotał. I teraz tak, kolejna runda i jest Strachulec, więc Strachulec teraz będzie atakował na Luna, znaczy nie na Luna, będzie atakował Teo. ciebie, skoro się tu nawinąłeś, ale masz 2 przewagi już w tym momencie, więc jest dobrze. Wybierasz, czy parujesz sztyletem, bronią ręczną się bronisz, czy unikasz. Tak, no paruję, oczywiście. Ja mam 3 przewagi już. Za atak jeszcze. Za atak, za zdjęcie tego, Znaczy tamta Za zdjęcie? przewaga była tymczasowa za szarżę, nie? Tak, Tak? no A nie to- dostaje się Czemu? No zresztą dobra. Tylko, że za to, że wygrałeś ten pojedynek, tu dostajesz, więc powinieneś mieć 2 w sumie. Więc mam mieć 2, dobra. Wyglądają na twoje własne, bo ja nie mam. Nie, są ustawione indywidualne. Pięknie, wyrzuciłeś krytyka, bo wyrzuciłeś dublet na kościach. Trafiłeś za 11 obrażeń w ten. Jeszcze trafienie krytyczne kliknij na czacie. Upuszcza Okej, pazury, więc- który trzymał w ręce. Więc tak, potężnym cięciem Strachulec, demon jakby wyprowadził atak swoimi szponiastymi łapami w twoją stronę, lecz ty ciachnąłeś w tą łapę swoim mieczem, odcinając ją i w tym momencie ciało demona się jakby zaczęło coraz bardziej migotać i ponieważ twoja postać tego nie wie, natomiast istoty przyzywane z osnowy są niestabilne i jeżeli przyjmą zbyt wiele obrażeń, to po prostu wracają tam skąd przyszły, czyli do piekielnych czeluści osnowy i w tym momencie ten demon się dezintegruje, natomiast to nie jest jeszcze koniec, ponieważ z jego ciało dzieli się na 2 mniejsze demony, A które ja dodatkową przewagę mam, nie? które pojawiają się w miejscu zabitego i dołączają się do tej walki. I teraz tak, ponieważ ty już, Teo, tak jakby nie uczestniczy, znaczy nie Teo, tylko Wolfgangu, nie uczestniczysz w tym starciu, bo uciekłeś na górę, to uciekasz gdzie dokładnie? Uciekasz do głównej sali tym razem, z piwnicy, tak? I biegniesz w kierunku Tak. wyjścia z karczmy. Więc dobiegasz do wyjścia z karczmy i rzuć mi na opanowanie. Robiło to na mnie wrażenie ewidentnie. Trzymamy kciuki. No, ja też za siebie trzymam kciuki, ale kurczę, to jest 30%. Oj. Fajnie było was znać, panowie. Więc będziesz Umrę z głodu uciekając. Więc tak, uciekasz gdzieś już w kierunku bramy w ogóle wyjazdowej z tego przeklętego miejsca, a tym razem elf, sorry, że ale muszę ci jeszcze na tą jedną rundę dać oślepienie, bo jeszcze jedna runda miała być. Nie, bo 3 rundy miałeś mieć oślepienie, więc masz jeszcze jedno oślepienie. No i jesteś pierwszy. A no, to nie mogę rzucać czaru, ale ty, jako magu, to ja widzę przecież demony swoim czarcim Nie no, wzrokiem. chyba możesz rzucać czary, ale jako pewnie z jakimiś minusami, jak jesteś oślepiony. No pewnie tak, no to ciul.
walę tym pociskiem w tego demona. Rzuć zaklęcie. Z minusem, tak? Jakimś problematyczny. Znaczy nie, Bo no widzę. jako masz, nie, po prostu jak jesteś oślepiony, to już powinieneś mieć minus nałożony chyba od razu. No. Nie, mam modyfikatoru 10, ale plus 10. To nie wiem. Masz jakąś przewagę? Masz przewagę, to Za przewagę mam 10. Czekaj. No to sobie Modyfikator z przewagi masz 10, no. Teraz powinieneś mieć przewaga 1, modyfikator 10, nie? Pocisk. Niestety nie udało ci się rzucić zaklęcia. Cholera, to niektórzy, żeby szczęściem obniża sobie poziomu sukcesu. O ty. No i jeszcze ten strachulec dostanie jedną przewagę za to, że uniknął twojego magicznego pocisku, a ty tracisz przewagę. Jak rozrzuciłem, to ja spieprzam do wyjścia. W sensie wykonuję taktyczny odwrót, próbując dalej, że tak powiem. No to musisz rzucić kostką K8. Sorry, ty jesteś oślepiony, wróć. Nie raz. No. Właśnie. Rzucasz K8, żeby sprawdzić, w którą stronę. 8, czyli 3, 4, 5, daleko 6, od 7, ośmiu, czyli w ścianę właściwie. Próbujesz, odwracasz się i uderzasz w ścianę, próbujesz uciekać. Więc... I nie tracę przytomność. Nie, po prostu odbijasz się od ściany, próbując się w tamtą stronę ruszyć. Pytanie, czy ja dalej mogę splatać magię, czy już straciłem akcje wszystkie? Dalej możesz splatać, tak? No Znaczy to- nie w tej rundzie już, ale... No to nie. Bo no to rzuciłeś ja czar, zrobię. to już nie w tej rundzie, a ten Dobra, strachulec... dobra, to Ten, ja ten mały strachulec atakuje Teo. Tak No potem dobrze, może Teo- atakować. Teo paruje. Przy czym tak, one mnie z dwóch stron obeszły, więc tracę jedną przewagę, nie? Tak, jedną Mam przewagę, więcej bo niż jednego przeciwnika. wygrałeś przeciwko... Ja jestem nie do pokonania, także. Po prostu sorry. Jednoosobowa armia. Tak, ale one mają 3 pancerza, czyli z twoich 9 obrażeń wchodzi... Nie, 10 obrażeń wchodzi 7. Dobra. To a który to był, co mnie zaatakował? Ten na dole. Okej, ja dodaję sobie jedną przewagę od razu. Kolejny cię atakuje. I kolejny wygra 11 obrażeń, minus 3 to będzie 8, więc ten traci To przewagi. on też traci swoje. przewagę, nie? Tak, i jeszcze dostaje mu 4 obrażenia. No i teraz Teo z przewagami licznymi. On będzie chyba pogromcą jakimś demonów, może powinien profesję zmienić. No zeszłym razem Wolfgang szalał, to teraz ja, nie? Chociaż czekaj, bo one wywołują strach, więc jeszcze musisz rzucić po raz kolejny na opanowanie na strach. I 2 sukcesy mieć. Żurawiowi zależy, żebyśmy razem biegi przełajowe po lesie urządzali. Ale masz przewag dużo, więc... No mam dużo przewag, więc powinienem się opanować, nie? No proszę cię, bez przewag, wedle życzenia. Więc oczywiście się opanowujesz, więc... I co, też dostaję jedną przewagę za to. Mhm. Kurczę, i teraz mogę wam oddać przewagi. Na przykład na opanowanie się albo na jakieś platanie czarów. Dobrze, no to atakuję, no powiedzmy tego wyżej. Dobra, spróbujemy unikania w takim razie. 9 wyszło z kości, także wiesz. Ale wygrałeś przeciwko, więc zadaj obrażenie. 17. Wyskakuje mi, że nie mam uprawnień. Okej, dobra, i teraz trafienie krytyczne. Wybebeszyłeś dziada. Tak, po prostu wybebeszyłeś go i odesłałeś bolesne cięcie. Tutaj wrzuciłeś ty, dobra, to pousuwam. Tak, wybebeszyłeś gościa, więc on się rozwiał. Powiedz, że się dzieli na dwa mniejsze i na koniec będzie stał Nie. Teo w otoczeniu takich Nie. niebieskich krupli do kostek. Nie, ten I już, tak powstały smerfy. ten już się nie dzieli, ten już jest martwy. Tak jakby odesłany z powrotem do niebytu. I kolejna runda, oślepienie spada na Lunowi. Gdzie jest Nalun? Pada na Lunowi teraz widzi jakiegoś małego demona, że tak powiem, i mnie stojącego przy nim. I w ogóle stoi w zupełnie innym miejscu chyba niż powinien, nie? Bo on wpadł Tak. w ścianę. Więc on dobra. tutaj powinien stać, to po pierwsze. I po drugie jeszcze Wolfgangu rzuć na opanowanie, czy... A to ja ten- się od razu zapytam, czy ja Wolfgangowi mogę przekazać jakąś Możesz jakieś przekazać. przewagi, żeby mu pomóc? Powiedz mi jedną rzecz, czy ja w razie czego będę tak uciekał, aż z głodu umrę, czy to samo z siebie w końcu przejdzie? No myślę, że nie, po prostu do bezpiecznego miejsca, to może nie wiem, schowasz się na przykład w stajni albo gdzieś tam się schowasz i wtedy Bo się opanowujesz, tak? Bo tam jest bo było... wiesz, z tego co opowiadałeś, że wleciałem już 2 piętra wyżej, to generalnie czuję się już cholernie bezpiecznie. Zatem jeszcze jedno pytanie, co robią ci wszyscy ludzie na samej górze, tacy wiesz, cuceni, doprowadzani do przytomności od pół godziny i nagle z piwnicy Nie wylatuje wybiega. gra z obłędem w oczach i leci do drzwi. I oni co na to? Znaczy to nie trwało pół godziny, bo to się zaraz działo zaraz po tym, jak wyście tych ludzi wynieśli, więc
Tam w sumie bardziej jest taka sytuacja, że Karel, wiesz, wylatujesz z krzykiem z tej piwnicy na górę i z obłędem w oczach biegniesz gdzieś tam jeszcze, gdzieś się schować, nie wiem, za jakimś w kącie sali i się kulić w sobie, to Karel do ciebie: Wolfgang, co się dzieje? Człowieku! Ciulstwo się rusza! I co? Ciepam opanowanie. Dalej na minus 10 cały czas? No właśnie, ja bym ci dał 2 przewagi, nie? To sobie, nie wiem, możesz dodać tam. Dobra. Ja sobie odjąłem, a ty sobie dodaj. Tylko jedną, musiałbyś sobie odjąć 4 przewagi. No. I po co ja ci dałem te przewagi? A więc się już opanowujesz na górze, więc dopadasz gdzieś tam w kącie sali między, nie wiem, kominkiem a jakimiś ławą i stołami, kulisz się tak i zaczynasz się tak nerwowo rozglądać dookoła. Pierona! A czego ja w ogóle uciekam? I wracam! Dobra, no to wrócisz w następnej rundzie, jeżeli Jedynka będziesz... na opanowanie, wracam z piskiem opon po prostu. Tak, wrócisz w następnej rundzie do tego pomieszczenia, natomiast wracamy do naszego elfa. Dobra, co może później nie tak z magią? Nie będę splatał, zaryzykuję, że rzucę bez splatania magii. Chcesz Zaklęciem. przewagi? Tak, poproszę. To masz, ja sobie odejmę wszystkie przewagi, a ty będziesz miał 2 przewagi za to. Ja mam 4, więc będziesz miał 2. Dobra, to jestem w razie czego, nie? Jakby coś nie wyszło. No to, że ja... Dwie sobie dodaj, bo chyba sobie jedną tylko dodałeś z tego co widziałem. Aha, no to mam jeszcze 3, to będę miał 3 łącznie. Bo miałem jedną i mam 2 przewagi od ciebie, to 3 będę miał. Dobra. No i rzucam od razu zaklęciem bez splatania. Tylko mówię, Teo, odsuń się. Właśnie, nie traf mnie. No to jak pecha wyrzuci, to może być różnie. Nie? No, mogę przezwać demona, nie, na przykład. Więc mówię, krzyczę do ciebie, żebyś się odsunął. No i rzucam. Alo, tu. Tylko odznaczyłeś przeciwnika. O, patrz. Udało się pełną mocą, pomniejsza manifestacja. Musisz rzucić na pomniejsza, bo wyrzuciłeś dublet. Wyssanie duszy. Otrzymujesz 1 stan zmęczenia na 8 godzin. Na K8. 1d10 na 8 godzin. Wiatry magii wysysają część twojej mocy magicznej. Pełna moc, obrażenia 12, tak? Nie no, to już 8 godzin będziesz miał zmęczenie. Będę ci musiał nałożyć stan zmęczenia. Gdzie są efekty? Zmęczenie, dobra. Jedno zmęczenie. Ale się udało. Ryzyk fizyka, ale no, chyba nie mogło odhaczyć demona. No i tak, bo rzuciłeś to z pełną mocą, tak? 12 obrażeń mu wcisnąłeś, kiedy on ma tutaj chyba kilka. 5, więc jak wygląda trafienie magicznym pociskiem, nie? Po prostu robię kamehameha. Robisz kamehameha, uderzasz kosturem w ziemię i posyłasz pocisk magicznej energii uderzający demona, który rozpryskuje się w drobinki wielobarwnego światła, które rozpraszają się po pomieszczeniu, ale po tym wszystkim upadasz na kolana i tak... Widzisz jak cały ten wiatr magii, który przyzwałeś, wsysa się z powrotem w twój kostur, ale tak jakby z twoich ust, tak jakby kłębek jakiejś energii tak wessał się w ten kostur i czujesz potworne zmęczenie. A co szczerze, że to nie wszystko. Nie no, wszystko, bo demon się rozwiał, walka zakończona. I w tym momencie z powrotem na drabince wpada zdyszany Wolfgang. A te ciulstwa gdzie? Spojrzałem na nie i uciekły. O pierona, żeś ty Teo jest. Niestety nikt tego nie widział, bo elf ślepy był. A ty uciekłeś. Ja wolę zobaczyć na górze, nie ma drugiego. Ale nie było. Jako jedyny zastosowałeś się do tej taktyki, którą żeśmy ustalili. Jak było mówione. A widzicie, że elf klęczy i tak dość ciężko oddycha. Nie może wstać. No elf wygląda na potwornie zmęczonego. Wolfgang, pomożesz elfowi? Ja sprawdzę tą skrzynkę. Rozpierdziel tę figurkę w 3 dupy. Figurki nie ma, figurka zniknęła. No, szczerze mówiąc, to jakby tam stała, to i tak nie wszedłbym na ten pentagram. Pentagram zresztą też stracił blask i praktycznie, że zaczyna znikać powoli. Okej, ale ja mimo wszystko ominę go, idąc do tej skrzynki. Naokoło. Tobie co jest? No, trochę przedobrzyłem z czarami. Te czary to są do dupy. Ale dzięki nauczyć tym kijem machać, a nie tam czarami. Ale dzięki jednemu potężnemu pociskowi posłałem demona w niebie. A, to ty żeś go rozpizgał. No to... No tylko że czuję, że odbyło się to kosztem części mojej duszy. Pocisz się, że jakby on ciebie zjadł, to byś całą duszę stracił.
Otóż to. Mądrego czasem posłuchać. Fajnie. To jest. Dobra, no to chodźmy z tego miejsca, napijmy się tam dobrego, mocnego... Czekajcie jeszcze. Czekaj. Co się stało, żeś ty się tak za oczy łapał i w ogóle, co było? Z tej jakby ściany za skrzynką, to co była, zauważyłem, że... Jeszcze jedna sprawa. Styczność z pomiotami chaosu powoduje... Musisz kliknąć na opór na lunie, na czacie. Tak, tylko czy na odporność, czy na opanowanie? Co to kazuje ci wybrać, tak? Tak. Tak, To wybierz sobie. Już popatrzę, co mam lepsze. Opanowanie mam 52, a odporność mam... Nie wiem, opanowanie, dobra, ciul. Więc Teo, dostajesz kolejny punkt z zepsucia. Nawet 2 dostałem i to z automatu. Aha, okej, dobra. A ja, Otrzymujesz jeden tylko punkt zepsucia. Okej. To ile macie już punktów zepsucia? Ja mam 3. Mhm. ja mam chyba też jakieś, bo tam wcześniej coś mi się podziało. Najwyższe teraz się wykąpać, bo czujemy się zepsuci i śmierdzimy. Uwaga, panowie, ja muszę się jakoś A Wolfgang, ty nie musiałeś rzucać na opanowanie? Nie wiem, Panowie- a musiałem? Mnie tu nie było, jak demony ginęły. No ale jak się pojawiły, to byłeś. Wtedy rzucałem. MG, No to na strach, ale jeszcze na zepsucie nie rzucałeś. pytanie, co się dzieje, jak uzyskam wszystkie punkty zepsucia? Jest jakiś achievement? Jestem nowym wyznawcą Nurgla? Czemu zaraz nowym? Jesteś starym znawcą Nurgla. Proszę cię bardzo, jestem bo- opanowany jak dzika świnia tym razem. Bo Co się mam miałem zawsze- wystraszyć, to się wystraszyłem, ale to wcześniej. Teraz się już nie boisz. Bo teraz to się już niczego nie boję. Zepsucie mam 4/6. Czy jest jakiś sposób, żeby usunąć w ogóle efekt punkty zepsucia? Już ci mówię. Punkty determinacji. Usunięcie za punkty determinacji możesz usuwać niewrażliwość na efekty psychologii przez jedną rundę, zignorowanie modyfikatora ran, usunięcie jednego statusu. Za punkty bohatera możesz oprzeć się wylosowanej mutacji, gdyby była taka możliwość, więc... No, bo ja mam zepsucia, no to dość dużo już. Mam jeszcze tylko 2 i będę miał pełny komplet. Nie wiem, co to będzie oznaczać dla mnie, jeśli będę miał full. To zaraz możemy sprawdzić, co tam znaczy zepsucie. Podręcznik podstawowy, zasady. Jeżeli postać otrzyma więcej punktów zepsucia niż wynosi suma jej bonusów z siły woli i wytrzymałości, należy natychmiast wykonać wymagający test odporności. To nie muszę odporność rzucać. Ale to nie, musisz... Bo... Nie, ile masz łącznego bonusu z siły woli i wytrzymałości? Czekaj, siła woli mam 47, To 4 masz siły woli, a odporności to jest WT, tak? 27. czyli masz 6 punktów. No to jeżeli wypełnisz ten limit, że będziesz miał 6/6, to wykonujesz test odporności i albo jak ci się uda, to się nic nie dzieje, ale każdy kolejny punkt zepsucia znowu wywołuje, będziesz musiał testować za każdym razem i wtedy będą mutacje, albo jeżeli chcesz... utrata punktów zepsucia. Można robić tak, że podpuszczacie się mrocznym podszeptom, czyli na przykład działacie na szkodę swoją albo drużyny. Czyli dopuszczacie do ucieczki wroga, przypadkowe, w cudzysłowie, postrzelenie sojusznika, zaśnięcie na warcie, cokolwiek, co psuje jakby szyki tobie lub twoim kompanom. Jeśli zadeklarujesz poddanie się takim mrocznym podszeptom w jakimś tam momencie sesji, to można sobie za to zdjąć 1 punkt zepsucia. Ale to warto robić, gdy się ich ma dużo. Ewentualnie można jakichś heroicznych czynów się podjąć, typu oczyszczenie bluźnierczej świątyni mrocznych bogów, jakaś pielgrzymka, zakończona błogosławieństwem arcykapłana, zniszczenie bluźnierczego artefaktu lub ukrycie go w bezpiecznym miejscu. Właśnie, pozbyliśmy się artefaktu w tym momencie. Sam się rozleciał. Więc to się nie liczy, nie? Aha. Więc więc macie właśnie przy dużej ilości punktów zepsucia macie możliwość ich zdejmowania, ale no musicie działać wtedy na szkodę swoją drużyny. Powiem tak, powiem wam chłopy tyle, że magia jest potężna, ale co za coś. Często miałem tak, że jeśli rzuciłem zbyt potężne zaklęcie jak na siebie, na moją rangę, to potrafiłem się pozbyć jakby swojej cząstki duszy. I czasami i są skutki uboczne takie, jakie są teraz.
Ale magia też się przydaje. Ja nie mówię, że magia jest, tak jak przez większość ludzi w Imperium, uważana za bardzo złą i szkodliwą, no ale czasami pomaga w śledztwach. No ale moja postać już zaczyna tak trochę majaczyć jakby z tego wszystkiego. Ze zmęczenia, z tego co się podziało tam i takie. W międzyczasie... Przeczytawcy nam kawałek o mrocznych potrzebach, chcesz nam dać do zrozumienia, że Cekojta, chłopaki Cekojta, teraz na lun będzie nam wszystkim bruździł. Nie, Znaczy to jeszcze nie. Sami sobie możecie bruździć, bo widzę na przykład, dobra, Wolfgang ma 1 punkt zepsucia, ale David ma już 3. Też już jest na drodze do mrocznych bogów. No spokojnie, ja mam 3, ale muszę dojść do 7 punktów, żeby mieć ten test. Tak? Jak zrozumiałem. Tak, żeby jak nazbierasz 7, no to wtedy się natychmiast wykonuje test, jak go nie zdasz, to są mutacje. Ale mogę się z mutacji, że tak powiem, Wydając punkt mogę bohatera. uniknąć, mutacji wydając punkt bohatera, dokładnie. No, ale nadal punkty ci zostają, bo one się nie niwelują i każdy kolejny zdobyty znowu triggeruje mutację, więc... To co panowie? Odpoczywamy i spadamy stąd. No ja bym chciał jeszcze tą skrzynkę otworzyć. No właśnie, podchodzisz do tej skrzyneczki i widzisz, że no tak I jak napierdzielam mieczem w zamek. Poczekaj, ja mam tą sakwę, nie? Mogę w końcu zobaczyć, co w niej jest? Tak, w sakwie jest jakaś fiolka z tajemniczym płynem, znaczy taka właśnie buteleczka z tajemniczym płynem. Nie będę nic pił, co pochodzi od Cincha. Natomiast jeżeli chodzi o skrzyneczkę, do której podszedł Devin, to no, jest ona zamknięta. Jak chcesz naparzać w nią, to rzuć na walkę wręcz. Musisz zdobyć 3 sukcesy, żeby ją rozbić. Skrzynka ci odda. Mogę ją zaszarżować, żeby z przewagą mieć? Szarży na skrzydło. No. Proszę bardzo, nie ma problemu. O, to właściwie nawet po prostu walnąłeś ją ostrzem miecza, że praktycznie rozpieprzyłeś ją w drobny mak. Natomiast co jest w skrzyneczce? Wysypały się z niej pieniądze i to tak wcale nie mało tych pieniędzy, bo rzucają ci się w oczy i złote korony, i srebrne szylingi, i miedziane pensy, więc była to zgromadzona całkiem niezła sumka. Co zresztą też wpada w oko twoim towarzyszom. No nieźle. Panowie, balujemy. Ale to nie ma nic do kupienia. Trzeba pojechać do większego miasta. Będziemy balować, jak będzie okazja. Może przynajmniej znajdziemy tu jakąś beczkę piwa, żeby się napić. O, jestem za. I MG nam umarł. On już poszedł balować. No to co? Chodźmy sobie stąd. Zabieramy, że tak powiem, zawartość skrzynki, to ty musisz mi powiedzieć, ile czego tam jest. Dzielimy Całość się na 3. De facto. Całość zgromadzonego dobytku to było 10 złotych koron, 29 szylingów i 15 pensów. Orzesz ty orzeszku. Okej, Dużo. no to się jakoś tam, nie wiem, dzieli chyba, nie? Te szylingi, w sensie korony na szylingi. Dobra, to ja biorę 4 złote korony, 10 szylingów i 5 pensów. Panowie, tak się zwracam. Resztę Zasłużyłeś. podzielcie między sobą. No to No już nie tam, wiem. czyli zostaje Nie. 6 koron, ile wziąłeś szylingów? 10 szylingów i 5 pensów. Tylko, że nie mogę sobie ich dodać do swojej... To my... Nie wiem, czy to ty nie Znaczy, musisz koron- dodać, bo mi potrzebne są zarówno źródłowe i docelowe typy pieniędzy, żeby... Że tak powiem, to mają po 3 korony, nie? A, nie czekaj, bo ty wolno. chyba nie masz w wyposażeniu pieniędzy, czy masz? Wiesz co, mam 1 złotą koronę, 20 szylingów i 240 pensów, tylko że nie wiem jak zwiększyć te wartości tutaj. No właśnie. A lewym przyciskiem myszy sobie klikasz tam, gdzie jest ilość. Mamy po 0, to na górze Dobra. to jest przelicznik, to Tak, jeden tak, nagraliśmy to na jest 240. przelicznik. A kasy mamy 0, dokładnie każdy z nas do tej pory, jak gołodupce byliśmy. Ja miałem 1. Po 1 miałem wszystkiego. Ja miałem 0 Dobra. wszystkiego. Dobra, To nic dobra. dziwnego, bo mnie obrabowali zanim Czyli mi zostało wrzucili. 6 złotych koron i 19 szylingów i 10 pensów. To my Czyli zwolniamy. po 5 pensów i 19 szylingów sobie musicie jakoś podzielić. No i złote korony po Po 3, trzy. nie? To ja wezmę te 10, a pensy weź zachowaj ty. Dobra. Ty żeś bardziej zasłużył, ciebie to mało chlustwo nie zjadło. O, czyli srebrne szylingi tobie daję, a wszystkie srebrne brązowe pensy idą do mnie. Szylingów było tam 10, tak? 19. 19, więc 19. To dla No mnie to ja 9, bym- dla ciebie 10. Ty i Dobra. bierz sobie jeszcze pensy. Dobra, dzięki. Nie no, ty zasłużyłeś, chłopie. A brązowym pensum ile tam było? zostało 10. 10. Czyli po 5. Nie, twoje wszystko.
Okej. Chłopie, ja nie mam za to, mimo że na górze zapłacą za oglądanie biegów przebojowych. To chodźmy stąd, bo już nie chcę patrzeć na te trupy, które tutaj są. Znaczy tutaj nie ma żadnych trupów, znaczy poza tymi ciałami zrzuconymi na stertę, to nie ma, bo demony się... To by można było podpalić, nie masz jakiegoś czaru z ogniem, żeby to Ma podpalić? latarnię sztormową, więc może olejmy. No Ale właśnie. czekaj, bo to cała karczma z dymem pójdzie. No Jeśli właśnie. Się na przecież- górze karczma nie ucieszy. Ale przecież to pomieszczenie nie jest drewniane, czy jest To jest drewniane? kamienne, nie, to jest kamienne. O. A posadzka nad nami jest też kamienna? Tak. Tak, bo tam była czy drewniana. Nie, Słuchajcie, jak nie chcecie podpalić, to nie wiem, czy one nie są splugawione, te ciała czymś, szczerze No, powiedziawszy. Czy nie lepiej, warto lepiej... było to ja tego nie będę wynosił. Nie Szczerze? dotykać tego. To nie, ja bym powiedział, niech się oberżysta martwi, to jest jego oberża. No, No widziałeś, masz. jak on wyglądał? Był No to bardziej teraz, spanikowany niż ty przed chwilą. No, a poczekaj, a daj mu 2 godziny albo 3. Zobaczymy. Dobra, no to chodźmy. Jak chcecie. No to chodźmy. A tam czekają już z pałkami, nie? Mhm. Nie no, ja nie mam nic przeciwko, ale palenie karczmy to mi się tak nie widzi się. Nie. To, Moją drogą, trzeba- na jedną rzecz chciałem rzucić okiem, słuchajcie, jeszcze zanim wyszliśmy, tylko tak rzucić okiem. Czy te klatki są tej wielkości, że przeszły przez tę klapę w podłodze? Czy one... Nie przeszły, bo one musiały być zdemontowane i zmontowane na dole, albo O kurde, aż takie duże? albo zostały tu jakoś magicznie umieszczone. Może przez... No, Albo karczmasz ma hobby. Tak, BDSM. No, dokładnie tak. Dobra, to chodźmy, przepytajmy się, jak doszli tamci do siebie, to dopytajmy, co tu się odpier... Tak, zwłaszcza, że jak zacznie dochodzić do siebie oberżysta, to może zwrócić uwagę na to, że mu na podłodze leżą zaszlachtowane jakieś mutasy i tym podobne, nie? No, albo też sam powie, co zaszło tutaj, czemu akurat... Ja bym się porozglądał po kuchni, tudzież spiżarni, czy jakiejś gorzałki nie ma, bo mój chłopski rozum podpowiada, że jak ktoś siedzi taki oszołomiony i w ogóle, to mu dobrze dać gorzałki. Na przykład Ale- karczmarowi. A ja Ale- też bym se walnął jednego po tej No, ręce. też. To karczma, więc coś powinno być, nie? No pewnie. Wracacie zatem na górę, zostawiając to przeklęte, plugawione chaosem miejsce w podziemiach. Widzicie, że w międzyczasie Karel, na ile mógł, razem z kuśtykającym i ledwo trzymającym się na nogach Klausem zajmują się ledwo żywymi jeńcami kultystów. Ich doprowadzenie do względnego stanu używalności i kontaktu pewnie potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin, zanim dojdą do siebie i będą w miarę mogli rozmawiać z wami, więc macie trochę czasu. Oczywiście przeszukiwania kuchni i składzików, może nie ma tu wielkich zapasów, dawno ktoś chyba tutaj nie robił jakby zaopatrzenia. Zapewne ten zajazd nie należy do jakichś najbardziej prosperujących, ale jeszcze parę butelek wina, gorzały, trochę piwa jeszcze się tutaj znajdzie i nawet jeszcze jakieś suszone mięso i temu podobne rzeczy, z których można cokolwiek ugotować, jakąś strawę też się znajdzie. Myślę, że dopiero w okolicach godziny 20 pierwsi z strutych ludzi dochodzą do siebie. Gospodarz, który na imię ma Johann, budzi się i kiedy widzi twarze Karela i Klausa pochylające się na nim, to zabiera: o juści, Sigmar was nadał! Co się stało? Gdzie ci przeklęci kultyści, mutanty, przebrzydłe, wyznawcy plugawych bóstw? Czyżbyśmy byli uratowani? Jeżeli jesteśmy w tej samej sali, a bądź to słyszymy, ja czy Teo, to takie z basem. A o tam, na podłodze. Facet tak się podnosi z tego prowizorycznego wyrka, na którym został złożony, tak się rozgląda. Ocie w mordę, ale jadka. No, Nie wiem, kim jesteście, panowie, ale dzięki wam wielkie. Nie wiem, jak się wam odwdzięczę za ratunek. Niechybnie byśmy głowy oddali i pewnie nie tylko, gdybyście nie przybyli. Sigmar was sprowadził. Dzięki niech będą jemu i imperatorowi na bogów. Żono, Grunhildo, obudź się, że się spogląda. Gdzież ona? spokojnie jest tu. Dość Kinga. to do siebie, chłopy. Kingo, moja Dość to córuś. do siebie, ludzie. Spokojna, wszyscy są. Nie ma, kuwa, mojego woźnicy nie ma, jeszcze jakichś gości nie ma, ale twoi chyba są, chłopie. Dość Nie, na no twój spokojnie do woźnica siebie. jest. Jeden, a Wolfgang. drugi nie. Jeden, a drugi nie. No. Ale przynajmniej jeden się ostał. Ta, ja wiem, Helmut, druhu. On jeszcze se popił co ekstra, bo Jest. jeszcze gorzej wygląda niż ja rano. Helmut tak otwiera dopiero oczy i tak... się, Wodka.
Wolfgang! Pierona, chłopie, normalnie! Co tu Wolfi! się działo, żeś całą imprezę przespał? Jak mnie łeb napierdala, Wolfi! Cośmy pili. To nie picie. Tu zaprawionego żarcia ci dali, albo nieświeżego, co na słońcu stało. Orzesz kiszki mi tak skręca, jakbym... Tak sobie myślę dla nich wszystkich, bo przecież ja przez to przeszedłem. Chłopaki Teo na lum nie. Ale patrząc po moich doświadczeniach sprzed paru godzin, to pewnie jakiś ceberek postawię obok, co by mieli miejsce do wspólnego żygania, im się przyda. Ej, A może i nam. bardzo dobry pomysł, bo kiedy właśnie tylko o tym pomyślałeś, to widzisz jak nagle Helmut... No więc właśnie. Oj, będzie się Wiadereczko, bo normalnie nie doniesiesz. Hopie. I chłop tylko, wiesz, tak z tego sławy, na które, że tak się zwraca i w to wiadro prosto w ten... Dobrze, że lepiej tej strony, a nie w drugą. To jest. Ja ci powiem, hopie, z doświadczenia najgorzej, to jak ci przyjdzie do głowy udawać wieloryba. Znaczy nigdy nie leż na plecach i nie żygaj w górę, bo to wraca. Rzućcie sobie wszyscy na percepcję. +0. Oho. O, zaczyna się. Znowu. Kurde, ty patrz jak niewiele brakło, nie? Jak chodzi o percepcjonowanie, to ja dzisiaj jestem mistrzem świata w percepcjonowaniu. Nie, ale Teodewin, tak? Ja mam minimalnie, że tak Teodewinie, gdy tutaj słyszysz perorowania Wolfganga i tych wymiotowania jednego z uratowanych mężczyzn, to gdzieś z zewnątrz zdaje ci się, że słyszysz parskanie koni. Jeszcze ze sprawa stanie. Poczekajcie, sprawdzę co z naszymi końmi. Podchodzę do drzwi albo podchodzę do okna i wyglądam przez okno. Właśnie, bo myśmy w ogóle w tej stajni nie byli. Podchodzisz do okna i teraz wyraźniej słyszysz parskanie koni gdzieś od strony głównej bramy, a potem słyszysz głosy. Hej, hej! Jest tam kto? Halo? Gospodarzu? Haha, jest tam kto? Gospodarzu, jesteś w stanie podejść i otworzyć? Wracam się tym samym do... Mężczyzna, Helmuta? znaczy Helmut to jest Johana. woźnica. Okej, Helmut na woźnicę. I Johan zwleka się z ławy, staje tak niepewnie na nogach. A kogoś to diabli nadali o tej porze. I Jo pójda, czekaj chłopie, ty ledwo na nogach stoisz, jo pójda i powiem co. Wychodzę to z bramy, rozumiem, tak? No. A co ma nie być? Jest kto, a kto tam po drugiej stronie? Powiedz mi, przypomnij, bo ja nie pamiętam, bramy ktoś zamknął po tym jak klaczka uciekła? Czy one tylko Nie. są przymknięte, nie na skobel? Nie, przymknięte są, nie na skobel. Dobra, zakładam, że skoro konie porskają, a na widok poprzednich konie durniały i wariowały, to przynajmniej nie są w zmowie ci, co przyjechali. To raczej chyba nie są od tych kultystów, więc co tam. I tak zaraz se bramę otworzą, więc będą mieli lepsze nastawienie, jak ja im otworzę, więc podchodzę i pcham od drzwi bramy. Chodź ta ludzie, ale tutaj lekko nie jest, nastawta się, że pomagać trzeba będzie. I kto tam po drugiej stronie? I uchylasz bramę i przez bramę wjeżdża kawalkada 4 jeźdźców. Śmierć, zaraza, wojna i głód. Tak. Ubranych w imperialne zbroje strażników dróg. Myśmy przed chwilą jednego lewego strażnika dróg tu widzieli, więc to nie reaguje entuzjastycznie i hurra, nareszcie strażnicy dróg, tylko tak lekko. Nie brakuje wam jednego, hopy? On tak zatrzymuje się. Sierżant Kurt Hennig, imperialni strażnicy dróg z Ubersrejku. Kimże jesteś, bo nie wyglądasz mi tu na karczmarza. Co tu się dzieje? I tak nagle, oż kurwa, tak się patrzy na ten truposza mutanta na pajęczych nogach. W środku jest jeszcze więcej takich. Trzeba będzie posprzątać, ale nie dotykaj tego, panie. To może jakimi linami trzeba będzie wyciągnąć, albo na widłach. On tak macha ręką na tych swoich chłopaków. Sprawdźcie teren. A nie brakuje wam jednego, panie? Bo jeden z nich też się podawał za strażnika dróg i to był ich przywódca. Podejrzewam, że jak wam jednego brakuje, to go sprawdzili i mu zabierali kapotę i inne rzeczy. Dobrze, obywatelu, sprawdzimy że jak tutaj jesteśmy w komplecie, jak żeśmy wyruszyli ze strażnicy, sprawdźcie okolice. A ty, do jednego machnął, chodź ze mną. Kusza w pogotowiu. Mężczyzna ściągnął sobie z pleców kuszę, odbezpieczył i ruszył za sierża. Tam mój do stajni od razu im pokazuje, tam mój żeśmy jeszcze nie zaglądali, a tam konie rżały zdrowo, więc tam co paskudnego może być, uważaj tam. Jeden z mężczyzn o ponurej minie zaprawionego wojaka ruszył w tamtym kierunku, drugi obok niego. Jeden w towarzystwie sierżanta wchodzi do karczmy. Ja
oczywiście, ponieważ ja stanąłem w oknie wcześniej, to ja zakładam, że widziałem, co się tam dzieje i że ten z kuszą odbezpieczoną, on gdzieś też wchodzi do knajpy, do karczmy, nie? Więc jakby czaję się tutaj tak bardziej w rogu, siadam sobie, będąc, że tak powiem, przygotowanym na różne scenariusze. Nieźle. Widzę, że tu rozdróbę urządziliście. Pokażcie mi tego strażnika dróg, mówi do ciebie sierżant. Tam w kącie leży, żeśmy ich wszystkich nie ruszali jeszcze. Z tyłu dziurkę ma. Trzeba będzie spalić te ścierwa. Jego człowiek podchodzi do tego trupa i zaczyna go oglądać. Sierżancie, wygląda na to, że zdarł mundur z jednego z naszych. Sierżant podchodzi do niego. O, pięknie, żeście załatwili Hansa Jinkersta. Długo skurwiela szukałem. Odpowiadał za śmierć kilku naszych i postanowił się jeszcze bydle jebane przebrać za strażników dwóch i tak spluwa na niego i kopie go ze złością. Truchło. Opowiadajcie, co tu się stało. O, dużo by gadać. Jorzech to może ja. Jorzech tu przyjechał wieczorem wczoraj razem z Helmutem, tym co tu siedzi, moim woźnicą i jeszcze drugim woźnicą dyligencem pocztowym. Tam w wozowni stoi. Normalnie, nie? Jak to do zajazdu. I coś ich mi się zdaje, że te bydlaki to już oberżystę i ludzi, jego żonę, córkę i co tylko tam sprawili, bo żeśmy ich potem w piwnicy związanych w klatkach znaleźli. A nam zaprawione żarcie dali, obrabowali. Jarzech się rano obudził też w wozowni. Nie wiem jakim żech cudem, może żem się tam dowlókł i mnie przegapili resztką sił albo co, bo też powinienem być w klatkach tam gdzie reszta. Ale żech się w wozowni znalazł, zamknięty. I jak żech kombinował jak z tej wozowni wyjść, to tu się 4 chwatów razem z wozem o tym co to na zewnątrz stoi. A po srogich przygodach to widać po wozie, konia stracili. Dużo się działo. No, to oni tutaj zajechali też pomocy szukać. No, jak mnie wypuścili z tej wozowni, żeśmy weszli do tejże karczmy tu. No i tam ten gruby, co tu leży, taki tu. I ten taki z takimi wielkimi dziurami po oczach. To powiedzieli, że to jest oberżysta i to jest służący i też nas chcieli jeszcze raz z zaprawionym żarciem zabrać. Tylko mi się coś tak śmierdziało, to zaprawione żarcie. No i działo i potem się okazało nagle, że to... No ani oberżysta, ani kucharz, ani kto, tylko jakieś, kurde, kultasy. No to żeśmy ich sprawili szybko i wtedy przyleciał ten z tymi nogami taki, to tam ten co tam w progu leży, co żeś tego, panie oficer, przechodzili. No to żeśmy go też sprawili, no bo kurde, co? I tego ich szefa, tego fiuta od tego, co mundur ukradł. Na górze łóżko pokrwawione całe, żeśmy znaleźli, więc żeśmy zaczęli szukać, gdzie mój woźnica, gdzie wszyscy są. No i w piwnicy byli. I w piwnicy było jeszcze jakieś ciulstwo. Ale to ciulstwo, to ci dwaj panowie, tu pokazuję na Teo i na Luna, bohatersko we dwóch sprawili. Jorzech tego nie widział, bo mnie ciulstwo załatwiło jakimś magicznym sposobem. Widziałem jak ono wyłazi, a potem to już żech doszedł do przytomności tu na górze w tym kącie. Zanim żech wrócił do piwnicy z powrotem, to oni już dożynali resztki tego. A tak nagle, wiesz, tak macha na ciebie, ty, wygadany, dobra, siądź sobie tu i przestań tą jadaczką kłapać teraz. Żeś to pytali, to odpowiadam. Dobra, teraz sobie siądź. Siadam, co? Macha na... Ty, wyglądasz mi na gospodarza. Prawda to, co mówi ten kłapiący? O tak, panie, Johann Strauss, tak, gospodarz tej karczmy. Panie, no prawda, to życie mi uratowali żonie i córce. I no byśmy szczęśli tam w podziemiach, złożeni w ofierze. Co wy gadacie, tu w podziemiach jakiś kult był? Będę musiał to zaraportować do kapitana. Gruntowne śledztwo. Obawiam się, gospodarzu, że ta karczma może kwarantannę przejść. Przejdziemy jeszcze nad tym tematem do dywagacji. A wy? I tak rzuca po reszcie spojrzeń. Macie coś do dodania? Czy tylko ten wygadany to rzecznik wasz? Ty! Długouchy! A ty co się nie odzywasz? Język w gębie? Zapomniałeś? Nie, po prostu zmęczony po walce jestem. Ze sługusami Cincha. Zmęczony, kiedy imperialni strażnicy dróg coś pytają, to trzeba odpowiadać. I tak chodzi między tymi stolikami, ławami, tak się Nie czepia się elfa. Gdzie wy żeście byli, jak tu się działo, to co się działo? Dzielnie stawiał, panie oficer. Grzeczniej tutaj trochę. Panie oficer, ser. Kurwa. W majestacie Imperialnej Straży Dróg jesteście, więc zachowywać się proszę. No to tak grzecznie mówię, panie imperialny majestacie. No ale tu, Dobra. kolegę tam manier naucz. Robotę za was odwaliliśmy. Tyle. No i bardzo dobrze, że odwaliliście. A i tak trzeba będzie raport u kapitana złożyć, więc z samego rana jedziecie z nami. Do strażnicy. Do Uberstrajku? W kierunku Uberstrajku. A czy do Uberstrajku dotrzecie, to kapitan zdecyduje. A co z rannymi?
Co z naszym dyliżansem? Co z wozem tego tu kupca? W karawanie mogą jechać. Koń widzę jeden zdrowy, pociągnie. W stajni konie, w tym momencie wracają pozostali dwaj strażnicy dróg, wstają w drzwiach karczmy. Panie sierżancie, meldujemy, że w stajni jeno truchło jakiegoś dzieciaka leży rozbebeszone, wtedy konie się denerwowały. Jak to dzieciaka? Tak się skrzywił mój kochany Jon! Jon! O, na Boga! Sigmara Jon! Zaczyna płakać. Przebudzona i półprzytomna żona karczmarza, ten ją łapie w objęcia i tak: nie martw się, kochanie. Zebrać wszystkie truchła na dziedziniec. Trzeba będzie stos rozpalić, żeby się tu zaraza jaka nie zaplęgła. W piwnicy więcej jest trzabeliny i Piwnicę też sprawdzimy. pod piwnicą jest druga piwnica. Dobrze, tam też zajrzymy. Ja, sierżant strażników dróg, biorę was pod swoją jurysdykcję i nakazuję, żebyście z samego rana wyruszyli z nami do strażnicy. Pytanie MG, czy ja mogę jakoś ich wyczuć, czy to są faktycznie strażnicy, czy nie jacyś kabareciarze, że tak powiem? No to chyba byłoby jedynie percepcja. Bo coś mi tutaj śmierdzi. Śmierdzi. Możesz Ja mam... rzuć na Aha, percepcję, a ja sobie rzucę na dowodzenie. No, ale jaka trudność? Nie, ja sobie rzucę na dowodzenie i zobaczymy, ile mi wyjdzie. Ale nie, o trudność mojego testu. No to Nie, będzie to jest przeciwstawne. Rzucasz po prostu na dowodzenie. Znaczy na... Ale mi chodzi o to, czy plus 20, czy plus 10, czy... Nie, rzucasz plus 0, bo tam się liczą sukcesy tylko na zbieranie. Dobra. To jest przeciwstawne, się porównuje ilość sukcesów. No nie, czekaj, 82, nie? O, krytyczna uprawka. Jak na twój gust, no... Wydaje się w porządku. Legitne ziomale znaczy. Znaczy, No. nawet powiem ci inaczej. On nawet dla ciebie wydaje się aż wybitnie za bardzo w porządku, tak jakby... Wiecie co robi? Właśnie tobie się wydaje, że on przesadnie odgrywa rolę imperialnego strażnika dróg, że on, wiesz, wszedł w rolę i aż podkręcił to do 11, że tak powiem. Czyli dla ciebie się wydaje właśnie podejrzany przez to, że właśnie zachowuje się jak Za totalnie, dobrze. aż za dobrze, jak przeciętny imperialny nadęty strażnik dróg. I Słuchaj, sierżant. jak oni tutaj tak chodzą, sprawdzają, węszą i w ogóle, żeby im w drogę nie przeszkadzać, to my możemy grzecznie, po kufelku. Teo widzę w No. kącie siedzi. Chętnie. No, więc oberżysta nam na pewno 3 kufelków nie pożałuje. Niech oni, panowie oficerowie sami chcą ciała nosić, sprzątać i tak dalej, nie przeszkadzajmy im. No tak. Ja chcę się bawić panów detektywów teraz. Prawda? Proszę bardzo. Teo, jak oni powiedzieli z imienia i nazwiska, tylko nie usłyszałem kto to, tego typa w płaszczu, co mundur zabrał, że to jakiś znany bandyta jest, to może No. i nagroda za niego będzie. Też o tym od razu pomyślałem, nie konkretnie nawet za bandytę, ale za to, żeśmy tutaj oczyścili teren z mutantów. Że tak powiem, ale panowie, No, Ale faktycznie. Panowie, to co możemy teraz gadać, bo oni tak na nas teraz nie zwracają uwagi, chodzą że i tak ten. powiem, nie wiem, może wy jesteście dobrze w odczytywaniu ludzkich zachowań. A, jak leci na oni- mnie z ryjem, mieczem albo pięściami, znaczy bić, a jak nie, to nie bić. Ale nie, mi chodzi o to, że oni się aż... Nie wiem, coś mi tu za bardzo nie gra. Elfie, ja ci powiem tak. Ostatni, co się ze strażnika dróg jawił, to próbował nam dziurę w fabliźnie zrobić. Więc to, że oni tu przyjdą w płaszczach i powiedzą, że strażnicy dróg, to nie znaczy, że ja im zaraz wierzę i będę im flaszkę stawiał i będziemy razem na wesele mojej córki ich zaproszę, jak kiedy ją będę miał. No tak, tak mi chodzi o to, no... Więc jedno oko otwarte, pilnujemy siebie. Żeby się nie Jeżeli się okazało, okaże, że jedziemy w stronę tego Uberstrajku, ja mniej więcej wiem gdzie, bo żeśmy przecież dyliżansem jechali, więc jak będą nas z drogi chcieli zwieźć, gdzie nie w tę stronę, to będę wiedział. A tak to jest nam po drodze. Trzeba z Klausem pogadać. On ma kontakty w Uberstrajku, jest w stanie zobaczyć, czy jedziemy w dobrą stronę, bo przecież jest handlarzem tutaj. Dokładnie, dobra. Dobra, nie wiem, może przez tą całą sytuację mam taką trochę jakby nieufność do wszystkich. No, dziwić się nie ma co. Niecodziennie się takie spotyka, nie? Teraz to już ja nawet nie uwierzę nikomu. Nawet nie jestem pewny, czy karczmasz to karczmasz. Dobra, napijmy się, bo... Dobrze, Trzeba- gadasz. Dokładnie. Mnie to zastanawia, jak to jest, że karczmarz miał taki poręczne klatki w piwnicy, no ale może to normalne u karczmarzy. Dobre pytanie. Bo chyba oni to nie znieśli w jeden dzień, nie?
No. Tam by się chyba nawet nie zmieściło. A może to bardziej nie on, kaczmarz, ten co teraz jest, tylko tamci. No ale co, przyszli, wykopali w nocy piwnicę, bo tak dobrze łopatami machali i jeszcze zdążyli znieść klatki, zmontować, ustawić? To I są jeszcze czary mutanci, odprawiać? to byli mutanci, no to wiesz, no to wszystko po nich możliwe. Ale oni mieli te pajęcze nogi, a nie krecie łapy. Żaden nie wyglądał, co by ten szczególnie wybitny w kopaniu był. Chyba, A że się taką posłużyli, klatkę to, no, chyba, że się posłużyli innym mutantom. W całej kulturze no, może tak być. ja tam nie wiem. Ale mi się zawsze wydaje, że najprostsze wytłumaczenia są najlepsze. Klatki były tu wcześniej. Może tak być. Z drugiej strony, nie? Jak my żeśmy by tutaj byli, to byś nie wpadł na to, że pod piwnicą jest druga piwnica. Ukryte dno. Więc oni może wiedzieli o tym coś wcześniej. Czy on wie? Albo i kaczmarz jest jakiś lewy. Ja tam nie wiem. Szczerze Za bardzo, powiedziawszy, za bardzo się zagłębiamy już trochę nie moja sprawa, wiecie. Wyjechać No to nie- stąd, skórę uwieść i grosza trochę wpadło. Dobry Mi dzień w też, sumie. mi też. I trzeba, i jeśli dojedziemy do Oberstreiku, to ja stawiam kolejkę. Jeśli przeżyjemy. Ja coś czuję, chłopy, że oni mnie za długo to tutaj z tym dyliżansem wozić nie powiedzą. Powiedzą, że Rech się nie sprawił jako ochrona konia, usiekli. Jakby mnie zwolnili z tej kompanii handlowej, chłopy, pójdę z wami, co? Równyś hop, Wydasz się. zapraszamy. Dzięki, to co? Jeszcze po kufelku. Po kufelku Tak, i... Siedzicie, rozmawiacie. W międzyczasie strażnicy dróg zajmują się sprzątaniem burdelu, który został tutaj stworzony. Wynoszą ciała i finalnie w nocy wybucha płomieniem sporej wielkości stos, w którym płoną wszystkie zwłoki, jakie tutaj się znalazły. W międzyczasie sierżant zabiera na zaplecze przestraszonego karczmarza na rozmowę, ale po dobrej pół godzinie przesłuchania, któremu tam złoju wypuszcza biedaka, który wraca do roztrzęsionej rodziny i razem próbują się tam jakoś jeszcze pozbierać. No i gdy nastaje godzina 11 w nocy, sierżant ordynował pobudkę, znaczy nie pobudkę, tylko pójście spać. No to... Tak więc ci, co się zmęczyli, mogą odpoczywać. Na przykład Karel. Nalun. 2 rany wyleczono. Natomiast Klaus, leczenie idzie bardzo, bardzo powoli. Następnego dnia o Nalu, na świcie ty nie rzucasz? No ja mam żywotność pełną, tobie Masz zejdzie dodatkowo? tobie tylko zmęczenie na... ale to mamy rzucać tak jak ten przy żywotności? Nie, tylko Na to? jak masz pełną żywotność, to nie, tylko że po 8 godzinach w sumie odpoczynku ci schodzi zmęczenie, które wywołane było tym wyssaniem z ciebie No ty energii. masz pełną żywotność. Bo spaliłem punkt przeznaczenia. A, I okej. ten... Ci daje pełną, tak? Znaczy w sensie te obrażenia, które mu weszły, zostały wyparowane, tak jakby. No Bo- okej, no ale wtedy miałeś obrażenia, nie? Dlatego mówię. A. Już. Po poprzednim etapie, razie nie? byłeś dziabnięty, nie? Aha, no tak. Ale nie wiem, ile miał tych obrażeń. No, to summa summarum mógł się wyleczyć. No spoko. Elfy są dziwne, elfy są specyficzne. Może One szybciej. są specjalne. One szybko nogami przebierają, to wiem. One są długołuche. Następnego dnia rano, po krótkim śniadaniu, z wozowni zostaje wyciągnięty wóz, zostają do niego przyczepione te konie, które tam były. Woźnica Helmut zasiada na koźle. Klaus razem z Karelem też zasiadają na koźle tego wozu, którym przybyliście tutaj do tego. Sierżant zostawia jednego strażnika dróg z karczmarzem, jego rodziną, jako Ochrona. ochronę zabezpieczającą teren. Nakazał mu czekać na przybycie posiłków ze strażnicy i zostanie dokonane wtedy gruntowne śledztwo w sprawie tych dziwnych podziemi i że czekać na rozkazy od kapitana też. No i wypakujecie się na wóz Karela i cała wasza gromadka wesoła opuszcza człowieka w kapturze i rusza w kierunku Uberstreiku. A co Ale nas tam no- spotka, strach pomyśleć. A co was tam spotka, to się dowiemy Na nas już w kolejnym odcinku. Przeżyłem! Ura! Przeżyliście, teraz tak. Ale to jest koniec przygody, czy ta przygoda jeszcze trwa? Nie, no to już będzie koniec przygody. Teraz jest long break. Teraz będzie long break I co to oznacza? i to Możesz na oznacza... przykład udać się na pielgrzymkę i zredukować sobie punkty zepsucia.
Znaczy nie, no, będzie ten, sobie możemy jeszcze ustalić, no bo dotarliście do strażnicy, która była dzień drogi od zajazdu, w której kapitan strażników dróg Gustav von Brock przyjmuje was tutaj i składacie zeznania odnośnie całej tej sytuacji. I teraz czy wybieracie jakiegoś swojego, znaczy nie, w sumie to wszyscy rzućcie myślę, że na swoją charyzmę możecie rzucić. No i dostajecie modyfikator, znaczy będzie to test plus 20 z racji tego, że na waszą korzyść przemawiają dowody, które zostały zebrane w trakcie śledztwa strażników dróg. Dobrze, a ja chciałem zapytać o talent o nazwie Błękitna Krew, tylko w kontekście tego testu. Z kim rozmawiam, bo Błękitna Krew, czyli albo urodziłeś się w rodzinie szlacheckiej, albo zostałeś wywyższony już podczas gry. Jeśli jesteś odpowiednio ubrany, nie wiem, chyba nie jestem ubrany odpowiednio. No nie jesteś ubrany Że odpowiednio. ktoś mnie traktuje wtedy jako z wyższych sfer, nie? Czy to wpływa na charyzmę? No, ale jak nie jestem odpowiednio ubrany, nie, dobra. absolutnie nie jesteś odpowiednio ubrany, więc tutaj ci to Czyli- nic nie pomoże. No, Czyli trudność przeciętna, tak? Po prostu? tak, 20, tak? tak. Czyli tak, zdał Nalun. Okej, Teodewin widzę użył punktu szczęścia, okej. Jakiego punktu szczęścia? Ja użyłem. A, One i tak odrastają co sesja, a mamy ich od cholery jeszcze, co będziemy Mogę wszystkie w ten rzut wpakować. no to jeśli ci zostało, no to pakuj, bo na razie ci wychodzi, że tobie nie wierzą. Bardziej wygadany, ale gdzieś chyba się to nie podoba temu sierżantowi, który coś tam podszepnął kapitanowi. Chcą cię zatrzymać do dalszych wyjaśnień, bo coś im się nie podoba w tych twoich zeznaniach. Gubisz się. Już drugi raz nie można tego samego rzutu przerzucić, nie? Nie wiem, nie wiem, czy nie można. Chyba nie można, bo... No to... A co, jak klikasz prawym przyciskiem tutaj, to nie? To już nie mogę dobijać Mrocznego Paktu, żeby przerzucić, ale nie chcę dobijać Mrocznego Tam Paktu. masz po prostu przerzuć, więc po prostu sobie wydaj punkt szczęścia i ewentualnie powiem ci tak, dostaniesz kolejne plus 20 do rzutu, jeżeli oddasz złote korony. Jakaś taka łapóweczka, albo w ogóle puszczą cię, jak po prostu w ramach łapówki oddasz złote korony. No zaraz, ale to my tu jeszcze wychodzimy na jakichś złoczyńców czy coś? No gdzieś tam Wolfgang jest jakoś tak podpadł swoją gadatliwością. No dobra. Panie kapitanie, z całym kurwa szacunkiem, chcecie mnie zamknąć, to mnie zamykajta. Następnym razem nie będziemy za was roboty odwalać. Jak następnym razem przyjdzie sierżant i będzie pytał, co tu się stało, to mu powiem, wal się na ryj, bo jak odpowiadam majestatowi, to się nie podoba. A od moich pieniędzy to wara, uczciwie zarobione. Dobra, rzuć na charyzmę, plus 20 dodatkowe do rzutu z takim Ja bym to powiedział, że zastraszenie nawet. Ja cały czas trzymam tego samego, widzę. 55, 56, 55, a czekaj, tu mogę punktu szczęścia użyć. O! I? Będzie 58. Ja pierdzielę, ale masz zajebiste rzuty. Okej, dobra, no to oni cię... Czekaj, punktu szczęścia można wydać inaczej, nie do przerzutu, tylko żeby dokupić sobie poziom sukcesu. Więc Tak. jestem w stanie spokojnie wyciągnąć na 0 zamiast przerzucać. Summa summarum, no, plączesz się długo tam w tych zeznaniach i... I w wyniku tego wypierdzielą mnie z tej kompanii karawaniarsko-dyligensowej, rozumiem. Tak, karawana, no jak dotrze do Ubersreiku, to już nie będziesz miał pracy w tej kompanii, bo nie ma ci nawet kto za nią zapłacić w tym momencie, bo Helmut będzie się musiał zgłosić do oddziału tej swojej kampanii przewozowej i zdać tego, że no, po dyliżansie został tylko on i dyliżans i 2 konie. Tak, więc to nie będzie najszczęśliwsze rozwiązanie, natomiast summa summarum po spędzeniu kolejnej doby na przesłuchaniach w strażnicy udajecie się w kierunku Ubersreiku. Sesja będzie się kończyć, kiedy widzicie z daleka pierwsze zabudowania przed samym miastem i miejskie mury już tam świecą gdzieś z daleka. I teraz będzie rozdanie punktów doświadczenia, więc... I chciałem powiedzieć, że Klausa żeśmy bezpiecznie dowieźli do celu. Tak, jasne. przeżył. Money. Czekaj, musimy Więc- najpierw wjechać do miasta. Więc dotarcie do miasta, więc i odstawienie Klausa do miejsca dostaniecie po 3 złote korony od niego na łeb. O! Natomiast Z jeżeli tego chodzi co pamiętam, to mówił na pierwszym spotkaniu, że mnie to obsypie większą ilością za, że tak powiem, bohaterskie wyczyny w... to ty dostajesz podczas- działkę Karela, więc dostajesz 6 złotych koron.
Ale to i tak, jeżeli chodzi później o czas między przygodami, to muszę was zmartwić, że bazowo, jeżeli nie wykorzystujecie potem tych i aktywności na oszczędzanie, to i tak tracicie wszystkie pieniądze, Ale przynajmniej Ale bez- staliśmy w gospodzie, a nie pod mostem. Tak, bez- ale zanim je stracicie, to ewentualnie jak coś potrzebujecie, możecie zawsze wydać na zakupy jakiegoś sprzętu, Właśnie. ale to zrobimy już na początku następnej sesji te rzeczy, zrobimy ten czas między przygodami i te wydawanie pieniędzy i tracenie pieniędzy. Natomiast jeśli chodzi o punkty doświadczenia, za odgrywanie postaci dostajecie po 50, okej. Ja nie Za- popatrz napiszemy, tak? Znaczy najpierw to mówię za co dostajecie, więc pierwsze Aha. 50 za odgrywanie postaci, potem dodatkowe 30 za pokonanie mutantów, czyli już 80. Za pokonanie demonów dostajecie kolejne 50, czyli już jest 130. I 30 za poradzenie sobie z podejrzliwymi strażnikami dróg, więc razem dostajecie 160 punktów doświadczenia. Do tej aktualnej puli, którą macie. Więc już troszeczkę się wam ich nazbierało. Jeżeli chcecie, to macie jeszcze chwilę na wydanie ewentualnie tych punktów na jakieś rozwoje swojej postaci. Ja myślę, że Nie zrobimy wiem, to ile jakoś. Mi- W międzyczasie, nie? Musimy to jakoś zrobić osobno, bo ja. Ja myślę, że w offline pomiędzy sesjami, co? Żeby nie tracić na to czasu, Tak, bo to tak, trochę tak. zajmie. Problem w tym, że nie mogę sobie dodać tych punktów. Łącznie musisz zmienić, wiesz? Zmieniłem łącznie, ale mi się nie zmienia obecne. No mi też się nie zmieniło. Powinno się zmienić, nie? Mi się łącznie obecnie zmieniło. O kurde, panowie, czy ja mogę na przykład statystyki główne podnosić? Jeżeli masz przy nich plusik, to możesz. Bo to możesz sobie przy które masz z profesji, czyli walkę wręcz, możesz sobie To podnosić. zależy od twojego poziomu profesji, nie? I od profesji. Na każdym Możesz- poziomie profesji możesz podnosić Ty możesz- coraz więcej tych punktów. No, możesz na razie walkę wręcz, inteligencję i siłę woli podnosić, jeżeli Bo chodzi nie o wiemy- ciebie. Masz no. masz tam takie plusiki przy tych No. cechach głównych. To te możesz podnosić, ewentualnie masz plusiki przy umiejętnościach niektórych. To też możesz podnieść, ewentualnie masz talenty, które są 1 na ileś na przykład, no to możesz je też podnieść za odpowiednią... Znaczy, ja muszę wrócić i przeczytać sobie ten podręcznik, tą część na temat rozwoju. Bo tam jest No, tak, że możesz awansować swoją postać na kolejny poziom profesji, nie? Tak. Ale możesz to zrobić na 2 sposoby. Albo Tak. poprzez wykonywanie i zaliczanie jakichś doświadczenia i wtedy cię to kosztuje mniej punktów doświadczenia finalnie, Tak, niż jeżeli chcesz po prostu, Znaczy, musisz wiesz... wszystkie przeskoczyć. rozwoje z tego No. aktualnego poziomu możesz wykupić, albo możesz to pominąć, tylko musisz zapłacić więcej punktów doświadczenia. Dokładnie. No ja bym już No, chciał... no, słowo, nie mam podręcznika do młotka, więc nawet nie mam gdzie sobie doczytać. Tak byśmy Wiesz- po angielsku wyszli, by się żuraw z widzami nie pożegnał, no co też ty. No właśnie, więc, Ale zawód. więc jeszcze na koniec jakieś słowa podsumowania? Brogit, przeżyłem. Tak jest, cud nie było. Mam nadzieję, że nie będziemy zbyt często spotykać takich bydląt, bo chętnie bym im zdzielił w łeb, a nie tylko przed nimi uciekał. O, Mhm. A tak cały fame praktycznie zgarnął Tio, tak? Tak jest. wiesz, To znaczy, jeśli chodzi o bieganie po drabinach, nie mam sobie równych. Tak szybko, jak chwytam. Koniec końców Killing Blow wykonał Nalun, nie? No, ale to... ale no potem prawie się zażegałem. No, po co ci dusza, daj spokój. Czekaj, elfy w sumie duszy nie mają. A nie jesteś Niemniej- przypadkiem rudy, to byś na pewno nie miał. Myślę, że fajnie, mnie się mega fajnie w to gra. Bardzo mi się to podoba. Ja, wiecie, też wcześniej nie grałem w Młotka, nie? I myślę, że warto to kontynuować, bo tak naprawdę dopiero poprzez rozwój postaci zobaczysz, nie? Jak każda postać się, jak jestem każdą jak postacią najbardziej można się bawić, nie? I to będzie bardziej zróżnicowane, bo teraz to jest tak, no, na zeszłej sesji na przykład Wolfgang, że tak powiem, rozłożył wszystkich, nie? Teraz na sesji ja rozłożyłem wszystkich i tak naprawdę takie postacie jak na przykład Mag, to na razie nie za bardzo mają wiele do powiedzenia, nie? No. Nie miał jak błysnąć, nie? No. Wiesz co, Mag dopiero rozkręca się na wyższych poziomach, nie? No właśnie. No dojdźmy do nich, co nas powstrzymuje? Nie, no nic No was ja nie jestem. powstrzymuje. Teraz właściwie zacznie się nawet ciekawsze, bo to taka przygoda miała być na wstępie, na rozgrzewkę, żeby pokazać trochę bardziej zasady tej gry, jakieś tam szczególnie zasady walki. Natomiast
już No. teraz wejdziemy na poważnie w przygody w Ubersrejku i okolicach, więc tam już myślę, że będą i ciekawsze fabularnie i z ciekawszymi też wyzwaniami dla was, więc tam tłuczenie mutantów czy zwierzę ludzi to jest dobre. No, że tak powiem, a może Nalon się odda Cinchowi? Wiesz co, tylko jeszcze nie mam dodatków, które bo tam chyba w którymś wewnętrznym wrogu jest, w niezbędniku do którejś części wewnętrznego wroga jest Mac Cincha, no ale A nie, elfy się nie oddają innemu bogowi, jak tylko Slaneshowi. znaczy no summa summarum, jeśli umrzesz, to twoja dusza trafia do Slanesha, jeżeli coś tam nie zrobisz, ale aż tak dobrze tego loru Warhammera nie kojarzę, chociaż słuchałem tego podcastu z Cieniu Imperium, który dotyczył elfów i tego, jak one tam się mają w stosunku do swoich bóstw, ale akurat zapomniałem, co tam elf musi zrobić, żeby nie trafić w objęcia Slanesha. Że tak powiem, Slanesh wyjebał wszystkich bogów elfickich i tylko kilka tam się zostało. W sumie został tylko Kain, którego się niby oficjalnie nie wyznaje, głównie mroczne elfy go wyznają. A Kain jest prawdopodobnie jakoś odmianą Korna, tak naprawdę. No może być aspektem Korna, chociaż no to już jest dywagacja na temat Dobra. lorowa, no w każdym razie podobało się i chcecie więcej, rozumiem, tak? Tak, ja chcę. Ja chcę w końcu atomówki spuszczać z czarnych. Dobrze, więc Zacznie w Red Alerta grać. Będę szykował w takim razie kolejną przygodę już w Ubersrejku. Chociaż najpierw zrobimy na pewno na początku następnego spotkania zrobimy ewentualnie jakieś zakupy, rozwój postaci, jeżeli będziecie chcieli coś wydawać, jakieś punkty, doświadczenia Dokładnie. i tak dalej. Zrobimy ten czas między przygodami, żebyśmy poznali też tą mechanikę, bo będziemy jej potem używać między kolejnymi przygodami, żeby sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No chcę grać w miarę na ile będę potrafił by the book. Zobaczymy, jak to wyjdzie, a jak sobie trochę pogramy tych przygód, to może w przyszłości sięgnę po wewnętrznego wroga, ale to znowu Earl będzie się nudził, bo już pewnie ogrywał nie raz i nie dwa. Ale za 30 lat go nie prowadziłem, na drugiej edycji gdzieś kiedyś, daj spokój. Już nic z niego nie pamiętam. I Czyni nad Byggenhafen Bo- też nie pamiętam jakby co. Bo summa summarum chciałbym wewnętrznego wroga też kiedyś tutaj ograć No. bo to klasyczna kampania, na podstawowa i największa do młotka, więc na pewno kiedyś, ale na początku pobawimy się trochę w Ubersrejku i w okolicach. Szczególnie, że kupiłem sobie w postaci fizycznej przygody w Ubersrejku, tą pierwszy i drugi, więc mam trochę przygód, a jeszcze pewnie sobie dokupię moduły do Foundry z tymi przygodami, żeby mieć wszystkich NPC-ów i tak dalej, gotowe mapki, żeby się z tym nie bawić, więc jak to załatwimy? To trochę kasy pójdzie. No, zawsze jak macie dobrą wolę, to możecie się mi dorzucić, nie? Na przykład jakbym planował zakup, ja nie widzę Spoko. problemu, nie? Da się załatwić. Ewentualnie, Na- drodzy Na widzowie, Discordzie i tak dalej. jeżeli będziecie, drodzy widzowie, chcieli mnie wesprzeć w tym, żebym sobie rozbudowywał moduły do Foundry, miał więcej materiału do grania i streamowania, to zapraszam na swojego Patronite'a, patronite.pl/Zuraw, ewentualnie dodawania mi subskrypcji na Twitchu. Możecie darmowe subskrypcje z Amazon Prime, jak ktoś ma abonament wykupiony, mi dawać raz w miesiącu, tylko trzeba to ręcznie odnawiać, a ewentualnie na YouTubie wspierać, bo tam też jest wsparcie na kanale możliwe, bo dotarłem do tego poziomu rozwoju kanału, że mogę też dostawać wsparcie od widzów, więc ewentualnie te formy też jak najbardziej są mile widziane. Ja się z wami żegnam w tym miejscu, dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i mogę od razu ogłosić, że 23 października widzimy się na sesji startera do Conana, nowej gry od wydawnictwa Monolith, które produkuje planszówki, ale puszczają nową wersję Conana na całkiem ciekawej i interesującej mechanice, się tak wydaje. I Ona przeraża, ale spoko. będzie przygoda bardzo śmiertelna i najprawdopodobniej skończy się TPK, czyli Total Party Killem, ale może być ciekawie i wesoło do tego momentu. Być może 22, ale to jeszcze nie jest pewne w 100%. 22 października może się spotkamy na 5. części makabrycznego żartu i może w końcu uda się dotrzeć do balu maskowego, więc zobaczymy, jak mówi się wolne. Jesteśmy godzinę przed, więc No może, co może pójść nie tak, nie? Więc No. tak to się szykuje na końcówkę października, jakieś sesje się szykują. Z Młotkiem wrócimy może w listopadzie, a może dopiero w grudniu, ale na pewno z Młotkiem jeszcze wrócimy i będziemy ciągnąć temat dalej. Dziękuję, życzę dobrej nocy, Dzięki. dobrego wieczora i papateczki. Na razie, cześć. No. dzięki. Jeżeli spodobało Ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych: YouTube, Facebook, Twitch, Instagram.
Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.